Kiedy mam dużo ludzi, wiesz? Nie, bo akurat skoczyło, że 80% baterii jest. Ale chyba wróciłeś. No. A to mnie tak denerwuje, jak tak wywala. A to wtedy tracisz swoją publiczność. Co? Na kablu. No właśnie robię, ale tylko wiesz, to tak. Ciekawe, czy wróci fachowiec. Będzie mi tutaj pomagał. Wrócili dwa. Witaj, Albinie, ty żyjesz? Cześć, Marta, żyjesz. Żyjesz i mnie wywaliło i wróciłem. Zauważyłem, że mnie zaczyna wywalać, jak bateria ma 80%, jak się naładuje do 80%. Także muszę się następnym razem trochę przygotować inaczej do tego. Po prostu mi cały czas podłączone. No, ale tak, żyję. Żyję i mam się dobrze. Całe szczęście. I miałem fachowca takiego, który mi pomagał. Ale w związku z tym, że mnie wywaliło, to on się też wywalił. Może wróci. Właśnie fachowiec mi powiedział, że można zrobić tak, wtedy folia będzie się trzymać, bo zobaczył, że ja taśmą kleję. Michał Recykling, siemanko. Kurde, Michał, miałem taką fajną publiczność i mnie wywaliło. 8 osób. Ciekawe, czy jest ktoś, kto był. Dobra. Ciekawe, czy na podłogę tak samo zrobić. Ja dopiero wróciłem, byłem po fanty na złomowisku, robię odcinek. No to jestem ciekaw, co tam. A widziałem tą piłę, jak żeś rozbierał. Dopiero obejrzałem chyba dzisiaj? Chyba dzisiaj obejrzałem. Nie, wczoraj obejrzałem. Nie, bo to później i tak trzeba ten. Co? Nie, położę na podłogę folię. Później to i tak jak będziemy ściągać kiedyś panele, to tą podłogę musi być w miarę, wiecie. Szykuje się nowy odcinek z wyjazdu po złom. Dostałem telefon. Super. Będzie grubo. No to jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co tam będziesz miał. Dobra, ja muszę malować, tylko nie wiem, co z tą podłogą. A nie, jeszcze u góry muszę. A u góry to bym jakieś papiery dał. Nie mamy żadnych gazet, nie? Mamy? Albo położę tą folię. Takie? No, widzicie, lepiej po co byś kładł? Dobra. Słuchajcie, musimy iść na górę. Panie, tu tablet, tu to, tu tamto. Musimy iść na górę. Może zobaczcie, to wcale nie jest takie łatwe. Zabierać was wszędzie. Chodźcie na górę. Zobaczcie, czysto, żeby nie było, że brudno u góry. Gdzie mój fachowiec zniknął? Jest. Ale tu położę po prostu gazety. Jak dzisiaj samopoczucie? Dobrze. Wczoraj też było dobrze, ale żona jak wróciła, to mówiła, że źle wyglądam. W sumie wczoraj faktycznie wstałem. 2 dni nic prawie nie jadłem. Albo ograniczone. Dlatego jeszcze się wziąłem za tą kuchnię. No wiecie, chcę tą kuchnię mieć skończoną. Panie, nie będzie ci się przesuwać ta gazeta? A może też pokrop? Pokrop na meble. Truskawki, wywaliło mnie, wywaliło mnie, nie wiem czemu, wydaje mi się, że mnie wywala jak iPhone dochodzi do
do 80% baterii i wtedy, nie wiem, wtedy wywala dziwnie. Mówili kup iPhone'a. Musimy to chociaż troszeczkę zabezpieczyć. Jak żeby kobieta miała mniej do mycia później. O, coś takiego. Specjalnie chyba posprzątałeś na górze, powiedziałem, że nas zabierzesz na górę. Żona sprzątała. Bo później jakby malował, to by się, no wiecie, kleiło wszystko, nie? O, tu się dowiedziałem od fachowca, że tak się robi, że się pryska, tylko że na folię, ale ja wykorzystuję to do gazety. Dzisiaj byłem w Biedronce, kupiłem grzańca, pomarańcze i tym podobne. Spotkałem się z prezesem, będzie w odcinku. Wow! Kupiłeś tego grzańca, jak on się nazywa? Zbójnicki? To jest najlepszy na świecie. Mogłem, kurde, za mało czasu miałem, jak byłem u Ciebie. Mogłem wziąć właśnie sobie z 3 chociaż te, bo już mi się skończyły. 3 te grzańce. A nie, jeszcze jeden jest. Jeszcze chyba jeden jest. Tylko, że pigułowy, niedobry. Ale ten sposób tego pana jest dobry. Dawaj jakąś gazetę, jakąś podwójną, panie. Gdzie tu jest? O! Zimmermann. Galicyjski, o właśnie, tak, galicyjski. To miałem na myśli, nie zbójnicki, tylko galicyjski. Tak. On chyba, nie wiem, ciekawe ile teraz kosztuje. On kosztował, i zawsze jak kupowaliśmy to po 20 zł, nie? I najlepszy to był ten standardowy. Może być gazeta. O, wróciłeś. Ty, wywaliło mnie, nie wiem czemu. Raczej wiem czemu. Wydaje mi się, że jak 80% baterii wchodzi mi, to wtedy jakby się wyłącza, bez sensu. Ale no tak się stało. Może być gazeta, widzisz. Już myślałem, że nie będziesz, trochę byłem zły. Zawsze mi ktoś tu pomoże. Ale gazetę też pryskam. Też się trzyma. O. Tylko jak wyschnie, to będzie gorzej, ale może zdążę pomalować do tego czasu. Litrowa butelka, ja wziąłem 2 za 16,99. No właśnie. To się opłaca, to w sumie takie 4 euro. Co prawda dalej drożej niż w Niemczech, ale jest bardzo dobry. Na zimne wieczory, kurde, fajny. O! Jest ok. Dobra. Song Gohan, w ogóle jak masz na imię? Jak masz na imię, to ja będę się zwracał po imieniu może. Bo teraz nie wiem tak. Ja zawsze robię najpierw w rogach pędzlem, nie? Paweł, Paweł. Ja jestem Albin. Ja robię zawsze, Paweł, tak. Znaczy zawsze. No, panie, mówisz zawsze, jakbyś robił w fachu 20 lat. Wtedy, kiedy maluję, nie? Wtedy, kiedy maluję, przełączycie? Biorę pierw tam, nie? Biorę pierw zawsze wszystkie rogi pędzlem, no i wtedy dopiero wałkiem. Miło mi, no mi również. I wtedy wałkiem, nie? Zawsze takie Tutaj rogi te robię pierw sobie ładnie wszystkie pędzelkiem, tu, a później resztę wałkiem. Nie wiem, czy tak się robi, czy nie. Żono, na 16 syn pisze, że jutro. Można i tak. O! Bo ja się boję zawsze, że jak tym wałkiem że wiecie, tym wałkiem nie dojdę, nie? W te wszystkie szczeliny. A tak pędzlem sufit będziesz miał w tym samym kolorze, czy ściany? Tak, wszystko będę miał w tym samym. Wszystko będzie w białym. Jak w psychiatryku. Żono, jutro na 16 syn napisał. Żono? Słyszę. Okej. Dobra.
Także wszystko będzie w tym samym kolorze. W białym. Żona chciała jakiś... Znaczy nie, poczekajcie, bo tutaj będzie tapeta. Tu będzie tapeta na tym. I teraz pytanie, czy malować to przed tapetą jeszcze, czy nie? Bo tutaj ten kawałek cały, jak widać, da jakiś kolorek. Właśnie tu będzie tapeta. W tym. Od tej ściany do końca. Może wam pokażę, jak to będzie wyglądać. O, tam pokażę z tej strony, z tej perspektywy. Tu, gdzie widać tą tapetę, nie? Tu do góry będzie cała tapeta na tej ścianie. Na tej starej oczywiście kleję. I aż do tamtąd. Znaczy tutaj chyba tego kawałka nie wiem, czy ten kawałek też. Sufit tak maluję. A tu będzie, mówię, na tej całej ścianie chcę tapetę dać. Znaczy żona chce. Ja nie chcę wcale, ale żona chce. I muszę gwoździe ściągnąć właśnie, jakie są. Wiecie, fajnie jest tak kogoś się dopytać, bo ja mówię, ja się wcale nie wstydzę tego, że nie potrafię czegoś, nie umiem. Po prostu nie umiem. Nigdy tego aż tak nie robiłem. Tam, gdzie tapeta, nie maluj, tylko same rogi czy winkle. O, słyszysz, żono? Tam, gdzie tapeta, nie malować, piszą. Nie malować. Farbą. No, naturalne, oczywiste. Czemu? No tylko ścianę tapetę nie, no co ty zajęłaś? Nie, chodzi, że tutaj, gdzie będzie tapeta. Nie, raz trzeba pomalować. A żona mówi, że raz trzeba pomalować. Może nie trzeba, ale ja chcę, żeby było pomalowane. Tylko same rogi czy winkle. Nie musisz malować. Dziury po gwoździach tylko zaszpachluj. O matko. A to takie malutkie. Nie będzie widać ich. Ta jest taka, że zniweluje wszystkie góry. Że będzie widać? Nie, że ona zakryje wszystko. Odcinasz wszystkie rogi pędzlem i malujesz całość, jak mówisz. A tam, gdzie tapeta, nie maluj. Żono, widzisz? Nie malować. Przekonacie żonę? Żona mówi maluj. A to by było dobre. Jak coś pójdzie nie tak, to trzeba gdzieś ściana ładna biała. Jak coś nie pójdzie na tak, to i tak będzie trzeba było malować, bo wtedy będzie tapeta przecież. Klej będzie na tym. To się mija z celem. Po co malować, skoro to tapeta zasłoni? Bez sensu. Jak coś pójdzie nie tak, to trzeba by zrobić tylko pół tapety, tak jak jest teraz. No to wtedy pomalujemy. A co ma nie pójść? No wszystko musi pójść. No ty tam jesteś majstrem, więc... Dobra, ja się słucham, słuchajcie, ja się słucham swoich widzów, nie słucham się kobiety. Bo ja bym chciała, żeby było porządnie, tak jak ty lubisz wszystko. No ale tutaj są fachowcy, co robią po 30 lat w fachu. Więc to tak jakbym ja rozmawiał z mechanikiem i bym mówił, że ma wykręcić... Ja się wychowywałam przy fachowcu. Nie maluj, bo do świeżej farby klej się tak nie złapie na farbę. O, dobra, przykład. Pewnie nie maluj tam, gdzie tapeta. O, Renata, dzięki. Wszyscy nie maluj, piszcie wszyscy nie maluj. Albin. Tak, słucham cię, truskawki. Klej na ścianę i na tapetę. Nie maluję, dobra. Nie maluję, tylko zrobię tam odcięcia. Właśnie, żono, tylko teraz robimy tą całą ścianę, czy robimy dotąd? No chodź. Robimy całą ścianę, czy do tego odcięcia? Tapety? No. No tak jak jest stara. No ale tu, a ten kawałek? Tak, kleimy od ściany. A to będziemy musieli odtąd zacząć, bo tu jest prosto, nie? No nie wiem, od tu jest, aha, bo tam jest, bo tu były kiedyś meble narożne. No pytanie, czy to jest proste? Jak nie jest proste, to wyprostujemy. Tak, ale bo wtedy będziemy mieli tutaj ścięcie, o to chodzi. Ja bym zaczął od tej strony. Tapetować? Mhm. Tapetować? No. Teraz malujesz, później będziemy się Dobra. bawić. Poważnie, my tu wszyscy piszemy tobie jak jest. Nie maluje się. Wiem. No to, Kobicie nie przetłumaczysz, Renata pisze. no ale jakoś ja dałam sobie przetłumaczyć. Jest w tym sens. Nie maluje się i tyle, o. Dobra. No. Czyli co? Czyli robimy całą tą ścianę. Dobra, poczekajcie. Ja... Oprócz kafelek. Tak, oprócz Może kafelek. kafelki zakleimy też. Nie, no gdzie kafelki? Możemy je zakleić. Nie, tapetą bez sensu. Możemy je zakleić. Dobra, Dobra. drugie zadanie. Ja nie mam takiego. Bo będzie tutaj cała tapeta na tej ścianie, nie? Bo już, czyli tej tapety nie maluję, bardzo dobrze. Mniej będę miał do malowania. I teraz tak. Czy położyć tą tapetę tylko do tego odcięcia? Bo mi się wydaje, że całą tą ścianę zrobić tutaj dotąd, nie? Żeby ta ściana była cała w tapecie. I no, będzie po prostu tak dotąd, nie? A to nie wiem. Czy tutaj przy drzwiach też wtedy kawałek takiej tapety? Bez sensu to będzie. O, mała, siemanko. Najlepsza tapeta to tapeta winylowa, bo winylowa najszybciej się kładzie, bo wystarczy tylko klejem ścianę pomazać
i będzie się elegancko trzymać. Nie trzeba klejem mazać tapety. O, dzięki. A ja nawet nie wiem, jaką kupiła żona. Tylko musi dodatkową jeszcze kupić. Mała, cześć. Wczoraj byłaś i się zmyłaś. Dobra, to czekamy, aż tam ktoś coś napisze. Połóż tapetę na całą ścianę i wtedy będzie wyglądać tak, jak powinno. Ok. Czyli kładziemy na całą ścianę. I tutaj kładziemy jeszcze dotąd. Tak, tak zrobimy, żona. A wczoraj live był? Był wczoraj, przedwczoraj, codziennie jest. Marta, musisz sobie zrobić w ten dzwoneczek, jak wciśniesz. Jeszcze raz wcisnąć w ten dzwoneczek. I tam masz napisane spersonalizowane, wszystkie i jakieś tam. Jeszcze śnieg dopadł. W pracy byłem. Jeszcze śnieg dopadł, no tak. U nas nie ma. U nas jest ciepło, w miarę tak ciepło, jest chyba 7 stopni. To nie zapitalaj pani tam. Nie zapitalaj. Proszę zapytaj swoich widzów, jakie mają doświadczenie, słyszycie? No. Jakie mają doświadczenie w klejeniu tapety na płytkach, ale to są takie bardzo śliskie płytki. Nie, to się nie będzie trzymać. To się nawet ta taśma nie chce trzymać. Okej. A może ktoś ma jakąś... Nie. Te płytki pomalujemy na biało, tak jak jest. Nie będziemy kombinować Było chyba. wtedy jednolicie, nie? Wystarczy dobrze zagruntować klejem ścianę i nieważne jaka to tapeta, zawsze będzie dobrze trzymać. A my mamy chyba dobry klej, nie? Ten co mamy. I nigdy nie mamy problemu z tym, żeby nam spadać. A jaką tapetę kleisz? O, mała. Właśnie, bo wczoraj nie wiem czy słyszałaś, szukałem tej twojej tapety i jej nie ma. Nie ma już tej tapety. Jest tutaj w domu, mamy, ale tylko mały kawałek. Zaraz ci pokażę, która będzie. Absolutnie nie klejcie tapety na płytki. Widzisz? Nie klei się tapety na płytki. Żadny pomysł. Zaraz ci pokażę jaką tapetę. Gdzie jest ta tapeta? Tylko wiecie co? Jak coś, to piszcie, że ładna. A że ona zaraz jedzie, to możecie pisać, że brzydka. Żona sobie wymyśliła coś takiego. Coś takiego. Co na całą ścianę. I ona jest taka fajna, że wcale tych dziur nawet nie będzie widać. Ona jest dosyć gruba. To z tego względu, że, że te szafki będą też takiego koleju, nie? Po pewnym czasie tapeta odejdzie od płytek, para zrobi swoje. Właśnie. Mam dzwoneczek wciśnięty, chociaż i tak mogłabym oglądać, bo miałem zakładowe Andrzejki. Ale to, że masz wciśnięte, to właśnie możecie nie powiadamiać o live'ach. Tam musisz jeszcze zaznaczyć, że wszystkie. Nie spersonalizowane, tylko wszystkie. Ok, ale ona nie pasuje do tej na dole. Nie, ta będzie zaklejona. To będzie całość. A w sobotę kręcę odcinek. W sobotę odcinek? No. Ja w sumie w niedzielę mój będzie o 8 znowu. Nie, to będzie zaklejone małe. To nie będzie tego. To jest tylko odcięte teraz, żeby do malowania. Nie, no to wiadomo, żeby nie pasowało. Aha. To tą zdejmij. A ja właśnie chciałem na tą położyć. Bo tu odejdzie cała ta. Słuchaj, to jest taka ściana ta niemiecka, że wiesz, że to wszystko odejdzie. Super, ma taką podobną na ścianie w pokoju. O, Marta ma podobną. Tapeta wygląda nieźle. Ja w pokoju mam tapety 3D. Ale takie tapety są drogie. My żeśmy za tą rolkę zapłacili ile? 13 euro? Nie wiem, gdzie jest rachunek, właśnie nie wiem. Chyba około 12-13 euro. Rachunek jest tam dalej w tym pudełku. Chyba 12 euro za tą zapłaciliśmy. Namocz wodą. Mała? Nie, ja po prostu nakleję na to. Z tego względu, że jak ja to okleję, to będzie więcej roboty, uwierz mi. Na serio. Tutaj ściany niemieckie są w stanie takim, że to nawet jak się maluje, to schodzi wszystko. Ja będę tutaj siedział do stycznia następnego roku. Ściągnąć całą tapetę? Ja też tak mówię, tylko że to chodzi o czas. Są takie specjalne preparaty. Tak, tylko wy naprawdę nie znacie niemieckich ścian. To ona może ci odpaść. Ona może ci odpaść. To przybijemy gwoździem. Nie, chyba nie odpadnie, kurde. Ja, nie. Ona jest dosyć gruba, myślę, że... To dlatego właśnie
A powiedz mi, czy nie odpada na ścianie, na której będzie tapeta? Właśnie. Nie, bo tutaj jest ta, którą położyliśmy, bo to my żeśmy położyli. 12 euro ta tapeta. I ta nie odpada. Ona się trzyma bardzo dobrze i my kleimy takim klejem. No bo ona jest tylko na ścianę, a to będzie tapeta na tapetę. Może mieć, mała mówi, może mieć rację. To No. jest ryzyko. Trudno, kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Tylko wiesz, co to może być tam później pod tym? Wiesz, jakie te ściany są. Jak to się maluje, to kurwa odpada. Znaczy tutaj nie w wszystko kuchni. odpadnie, bo my, tylko że to jest dodatkowy czas, bo myśmy tam robili tą ścianę, tam wszystko. Czyli tapeta idzie od sufitu po podłogę. Tak, Leszek. Jak będzie jedna na druga. A powiedz... No... Ten wzór może zniwelować te nierówności. To jak mówisz, że masz grubą tapetę, to masz tą winylową. To wystarczy tylko ścianę kleje posmarować. O, słyszałaś? Wiem. A ja kleję zawsze jedno i drugie. A żona mówi, że klei jedno i drugie. A czy ona jest gruba? Ona jest taka, jak nie wiem, jak to powiedzieć. No gruba, to jest winylowa, to, nie, Tak? jest, to nie jest papierowa tableta. No to jak winylowa, to kleimy na ścianę. To ścianę kleimy. Na ścianę i wtedy to zobaczymy. Najwyżej nie wyjdzie, będzie wasza wina. Nie, to specjalista pisze. Dobry klej. O, Leszek pisze, że dobry klej. Bo już muszę ile cię dostupuję. Tylko proszę, żebyś mi zapiął bransoletkę, bo ja później nie będę miała jej zapiąć. Ja, tutaj mała pisze, że ona odpadnie. Od czego? Od tamtej? Mhm. No to drapiemy. Nie, a w Polsce tak kładli ludzie. Nie, w Polsce, ale jak papierową. A to jest gruba, tamta jest też winylowa gruba. Jeśli tak, to klej na ten klej, co pokazywałeś. O! Widzisz, mała? Tu jest specjalista. Nie klei się tapety na tapety. Tak, wiem. Ogólnie byśmy tego nie robili, tylko że wiecie, że to może być naprawdę... Kleją tapetę na tapetę, klei się. To jest lenistwo. Tylko ja się muszę wyrobić do jutra. A ja na razie z wami rozmawiam. Może drapmy tę tapetę, a nie ma się co spieszyć, tak. Zmocz tą tapetę i ściągamy jej. Dużo jej nie ma. Tam jest ściana nasza, to myśmy ją przygotowywali. Pomarańcz. Rób jak uważasz. Tu mała pisze, rób jak uważasz. Tak. Tak może spać, dlatego że tamta tapeta jest też bardzo gruba. Bardzo gruba. No ale Leszek tu specjalista pisze w fachu. Jeśli tak, to klej na ten, co pokazywałeś. To klej na ten klej. Aha, czyli na to i na to. Ściany strasznie wciągają klej. Te? Ale gruntu nie chciały wciągnąć. Grunt to nie. Nie jest to profesjonalny klej, lecz w zupełności on wystarczy. Leszek. Nie odpadnie jak dasz klej, tylko na ścianę, bo nie mam w mieszkaniu winylowe tapety i też smarowałem klejem tylko ściany i trzyma do tej pory. Nie klej się jedno na drugą, ale lenistwem jest nieoderwanie starej tapety i przygotowanie podłoża. O, Kleją. I ty no właśnie mówisz, że to nie jest. napluj też będzie. Klej, nie słuchaj nikogo. O. To jest bardzo grube. To jest gruba. No to ona tak nie odpadnie. To chodzi, że ta spadnie. Dlaczego spadnie? Nie spadnie. Zjedzie. O, to jest ryzyko. Nie zjedzie. To teraz tak. Smaruj ścianę kleje i leć z tapetą. Masz stół do tapetowania? Nie, nie mam. Podłoga wystarczy. Zaryzykujemy. Jak spadnie, to po święta. Nie, słuchajcie, ja wiem, ale ja się nie wyrobię. Jutro o 16 już muszę mieć to zrobione tutaj. Do 16. Gdzie kucharek 6, tam zawsze wyjdzie ujowo. Ogólnie wiem, że powinienem ściągnąć tę tapetę. Ale to nie moje mieszkanie. To nakleję na to. Trudno. Ogólnie skoro można No, truskawki z makaronem napisał właśnie dobrze. A jebaj to, rób to szybko, bo to wynajęte. Dokładnie. Bo zna realia wynajmu. Skoro można gwoździa wbijać w listę i zagiąć go, bo się nie Tak? mieści. To ja wam coś pokażę. O, O, czekaj, bo nie teraz. to ja wam coś pokażę. Poczekajcie, ja wam coś pokażę. Chcecie zobaczyć specjalistów? Słuchajcie, zobaczcie. To nie znaczy, że musimy być
Zobaczcie, wam pokażę specjalistów. Słuchajcie, to są specjaliści niemieccy, którzy nam zakładali listwę. Chcecie zobaczyć na pewno? Zobaczcie. Fachowo się nie powinno kleić, ale tapeta z tapety nie odpadnie. Patrzcie na to. To jest listwa, to prawda, że ona tutaj jest teraz od odkurzacza oblita. To jest listwa położona przez niemieckiego fachowca. Zobaczcie. Także jak ja nakleję tapetę na tapetę, to myślę, że będę i tak profesjonalistą w porównaniu do niego. Zobaczcie, to jest... I to robił fachowiec, który jest w budowlance. Zobaczcie. I ona też jest do rozwalenia. Zobaczcie, jak to położył fachowiec. I naprawdę to położył fachowiec, który robił nam tutaj te płytki, nie? Raczej te winyle. Patrzcie. Tu był gwoźdź zagięty. Ty masz fajną kuchnię, truskawki z makaronem. Zobaczcie. Nie! Właśnie, kto to robił? Niemiec, nie? Tak, ale to był łuczniak. No, zobaczcie. To jest fachowa robota niemieckiej firmy. O, proszę bardzo, jak pieprzony gwóźdź. To jest ta fachowa robota. Kto miał młodemu pokazać, że się tak nie robi, jak stary stał na Zobacz. Tutaj. O, zobaczcie tutaj. Zobaczcie, jak profesjonalnie zrobione. Zobaczcie. Listwy i tak musisz ściągnąć. Tak. Znaczy to ja w ogóle będę zmieniał. Słuchajcie, ja to będę zmieniał. Także tak wygląda robota przez fachowca zrobiona, więc myślę, że ja jak kleję tą tapetę na tapetę, to będzie ok. Zapewne nasi tam byli i tak to zrobili. Nie, powiem Ci, chyba Polaków nie było żadnych, których to robiło. Mnie w Niemczech już nic mnie nie zaskoczy. Niemcy potrafią płyty gips kartonowy przyklejać gwoździami. Widzisz, to oni właśnie listwy na jakimś kleju stópki przyklej. Nie, tak, ja to będę inne robił, bo to my w ogóle czekaliśmy, aż w końcu się weźmiemy tutaj, wiesz, w ogóle za coś. Więc listwy chcę kupić i normalnie przykleić, bo tam się chyba nie wiercę, bo chyba jest tam dosyć gruby zaraz beton. Ale to tak zrobię, a jak nie, to zrobię na Sikaflex z tego, z przyczepy, bo jeszcze mi został. Ale normalnie kupię listwy takie pod kolor, bo to w ogóle jak to wygląda, białe listwy. Ale nieźle, nie? No. Także wiecie. Zostawiam, podejmuję, trudno, zobaczymy, czy odejdzie, czy nie. Zwłaszcza, że to jest tylko na wynajętym mieszkaniu, więc wiem, że ogólnie powinno być zrobione dobrze, ale nie ma czasu, bo ja chciałem tą tapetę w ogóle tylko dotąd zrobić, ale żona chce ten, więc nie ma na to czasu. Nie, jak coś wkurwia też, tak lecę na szybko. Ty już nie maruj, tylko bierz się za robotę, właśnie. Ale listwa nieźle, nie? Ty chcesz po polsku zrobić? No ja chciałem po polsku zrobić, nie? Zrób po niemiecku. Zrobimy po niemiecku. Dobra, farbę. Pokażę Wam, jaką mam farbę. Zaraz powiecie, że Panie farba chujowa i będę musiał jechać do sklepu po farbę nową. Ach. Aha, jeszcze miałem folię położyć. Farbę mam taką. Czy dobra? Nie wiem. Czy dobra, czy niedobra? Polska robota w niemieckim mieszkaniu. Dokładnie. Polska robota w niemieckim mieszkaniu, ale muszę chyba położyć jeszcze folię na tą, na ziemię, żeby mi się nie chlapało. Idę po jakieś picie, mam się pizzę. Brzmi jak odwrócony Holokaust. Dobra. Biorę się za malowanie. Ale powiecie, że pędzle chujowe. Chyba na pewno nie są zbyt dobre. Dawaj, panie pędzle, gdzie to masz pędzle jakieś? Szukamy pędzli. Tu są jedne. O, tu mam takie pudełeczko profesjonalne.
Tu mam też. Tu jeszcze były gdzieś Gdzie jest pędzle. kawiera? Tam. Tu jeszcze mam taki pędzelek. Tu jeszcze mam, o, ten będzie chyba dobry. Co? Pędzelki z gówniarzem. No, taki pędzelek zaraz powiedzą, że... Zawsze mówię, żeby kupić porządne pędzelki, nie będzie... No, ale to nie będziemy takie myć, jak on kosztuje 2 euro, to go szkoda tak, myć. Trzeba kupić taki, żeby... To w śmieci. Koniecznie folia musi być, a potem podłogi nie domyjesz. Tak, będzie folia właśnie. Kleiłeś kiedyś tapety, potrzebny Ci jeszcze będzie wałek do tapet. Mamy chyba wałek. Wszystko mamy. Wszystko chyba gdzieś jest. Gdzieś. Wałkiem się maluje, a nie pędzlem. Tak, ale będę musiał obcięcie zrobić. Nie wszystkie ściany się da kawałek. Jakbym tak robiła, to bym zginęła. A ja całe życie malowałam pędzlem. Albin, nie słuchaj ich, rób jak potrafisz. Dokładnie. Takim pędzlem. A wiecie, na przykład taki pędzel mi się nie opłaca myć, jak on kosztuje ile? 70 centów. Za 70 centów to ja wolę to w śmieci wyrzucić i kupić sobie nowy. O, ja nie będę takich ten. Ten jest w miarę solidny, drewniany. Taki wałek. Dostanę się tam do szafki. Której? Taki wałek, kuweta. Kuwetę, chyba folię położę, bo ja zawsze kładę folię na to i... A chociaż tutaj może w tym przypadku to się też nie opłaca, bo słuchajcie, taka kuweta kosztuje 1 euro. No za 1 euro to mi się jej naprawdę nie opłaca nawet myć, nie? W śmieci i tyle. Dobra, kładę tą folię. Tylko tą folię tak, czy popsikać ją? Chyba ją popsikam. Gdzie jest mój fachowiec? Paweł. Paweł to był? Chyba Paweł był. Tak, Monio. Robię jak umiem. Robię jak umiem, słuchajcie. To nie moje mieszkanie. W dupie. Uważam, że nie twoje. No wiem, no ale nie będę teraz tej tapety ściągał. No to ja wiem, co to wyjdzie. Zobacz jak tutaj, pamiętasz? Patrz. To też coś odklejaliśmy. Ale i tak tapetę przecież naklejamy. Dobrze, ale jak to ściągniemy, to będzie takie odchodziło. Będzie trzeba było całą skrobać. Jak będziesz całą skrobała, to będzie... Całą trzeba oskrobać z każdego kawałka, zostawić No. no. ścianę. Nie, to nie ma czasu na to, a zwłaszcza, że jutro musimy iść. Do kuwety to sra mój kot. No, też. Ile masz czasu na tę robotę? Mam czas, no i jutro do 16 muszę skończyć gdzieś tak. Dziwna nazwa, kuweta, no. Właśnie tak się mówi, tak na to. Klej do tapet, jak i na ścianę, nakłada się ławkowcem, a nie wałkiem czy pędzelkiem. O matko. Ławkowiec to jest ten duży pędzel, który masz w ręku. A to ja mam taki pędzel. Ja mam taki pędzel. Mamy wszystko. Leszek ma rację. Mam pędzel. Mamy taki. Ja właśnie tym pędzlem gruntowałem. Słuchaj Leszka. Dobra, Leszku, czy na podłogę też psikać i tą folię dać, bo muszę położyć na podłogę. Bo jak wyleję tą farbę, to Leszek w fachu. Leszek robi w budowlance. Kurde, ale mi się trafiło, widzisz? Dlatego dobrze nieraz. Miałem się nie odpalać, mówię, będą się śmiać, ale się mówię odpalę. Ja też jestem córką budowlani. Wiem. Z czego masz podłogę? Czego to jest? Gumuleum? Monolitu. Z gównolitu. Gumuleum niemiecki w Badziewie. Która ma już ile lat? Więcej Pewnie z 20. Więcej jak dychę. Nie masz kartonów najlepsze na podłogę? Nie mam właśnie. Nie, ta podłoga i tak jest do... To na chuj folia. No żeby chociaż, bo z tego względu, że później jak będę musiał ściągnąć to, co będę chciał kłaść na to będę musiał, wiesz, zostawić w miarę taką tą, nie? Aha, podłogę trzeba zostawić w miarę taką łożyczkę. Bo podłogę trzeba im... Dobra, pryskaj, kurwa. Kartonu właśnie nie mam żadnych. Ale to tylko tak z grubsza, to nie musi być tak ładnie, to tylko to jest z grubsza. Dobra. Panu podłogę, bo mam kapsu nie dadzą. No, bo nam kaucji nie oddadzą później. O! Ja zrobię tak, jak Kuleszek mówił. Wałkiem najlepiej się maluje, bo z wałka nie kapie farba. Jak jest pędzel, jest oszczędność na farbie. 1000. Nie dawaj folii. Przygotuj wiadro z mopem. Po każdym nałożeniu klej na tapetę przyklejać. Ale to ja nie będę teraz tapetował. Ja teraz będę malował, dlatego chodzi do malowania. Żona też mówi, że je pościerała. A dobra, dobra, to w dupie z tą... było 3,20?
ścian. w dupie z tą folią, nie kładę. No bo niebezpiecznie jest to tak przewrócić. Weź sobie ścierkę mokrą. Pa. Ale ja zaraz wracam. Aha. Ja tylko idę do... To jakieś wiaderko bym potrzebował ścierkę. Ścierkę mam. Jakieś To nie jest. Tak? Niech żona też coś robi. Słuchaj, Leszka. Żona do roboty się weź, a nie wystrojona i... Nie, żona idzie do pracy. Kładź folię na podłogę. O. Wróca to twoja kobieta z moich okolic. Wrócą? Aha. Z gumulito farba schodzi w miarę łatwo. Dobra, biorę wiaderko. Te białe, nie? Czarne. Czarnego nie ma. No nie ma. A tutaj, okej. To ścierek sobie. Tą ścierkę? A ja mam tamtą swoją. Tak, Ślązak godują. Wrócę. Aha. Okej. Dobra. Dawaj wodę. Malujemy. Dawaj wodę tu, panie. Pomalujemy to razem. A nie wiem, nie pytałem skąd jest, ale możesz napisać skąd jesteś. Gomez, Paweł, znaczy to Paweł, nie? Czy Leszek? Nie, Leszek, skąd jesteś i Paweł? Paweł i Gaweł w jednym mieszkaniu domu. Paweł na górze, Gaweł na dole. Dobra, ścierkę mamy. Nie idę tam. Jaworzno. Siema Julek. Nie twoja żona skąd jest? A, moja żona skąd jest? Spod Wrocławia. Ale to nie Śląsk, to Dolny Śląsk. Dolny Śląsk. Nie. Częstochowa. O, Leszek z Częstochowy. Byłem z Częstochowie. To strony mojego taty. Stronę taty. Skąd twój tata był? Jest? Był? Spod Radomska. Spod Radomska. Z gór z Żywca jestem. Ze Ślązakami zawsze nam się ciężko dogadać. To nie tylko tobie. Czyli ten udawany Śląsk. O, dobrze, że żona już tego nie słyszała. Dokładnie. Dobra. Jeszcze miałem gdzieś gazety. Ale gazetę sobie wezmę i tak, z tego względu, że muszę tą farbę otworzyć. Chociaż chcę położyć kilka gazet. Gdzie są te gazety? Panie, tutaj tableta zostawiłeś. Ja jestem ten prawdziwy górny. Gdzie masz tableta? Słuchajcie, tutaj chyba muszę na tablecie na razie... A dobra, nie będzie. Za dużo tych rzeczy tutaj mam. Pędzli. Trudno. Tak to jest, praca youtubera. Chciałbym jakąś gazetę, żeby to chociaż na jakiejś gazecie. A nie, to wezmę tą folię i tak kawałek. Albo nie? Gdzie są te gazety? A, tu są. Rodzina z tradycją górnicza. Dobra, słuchajcie. Farba. Otwieramy farbę. Weź to, panie, tu przestaw. Zgaś światło, bo prąd drogi w Niemczech straszą. Chociaż na tą farbę sobie dam kawałek. Żeby jak się rozleje, a może być tak z moim doświadczeniem. Podziwiam górników. Syn i wnuk górnika. O! Mój wujek był górnikiem w Bytomiu. Mój wujek był górnikiem. Dobra. Chodźcie na dół. Za ciężką pracę i odwagę, tak? Są zawody, gdzie naprawdę powinni ludzie zarabiać kupę siana. Dobra. Panie. Wiecie co? Ja cały czas gdzieś coś zostawiam. Szukam teraz swoich rękawiczek. I
Też jak gdzieś pitolnąłem, tu są. Ściągnij te kapcie. Nie wiem, czy to ważne dla Ciebie, ale powinieneś przymieszać tą farbę. Tak. No jak nieważne? Pewnie, że ważne. Ogólnie zawsze mieszam farbę przed tym i nawet mam specjalny taki patyczek. Znaczy specjalny patyczek zwykły, nie? A farba dobra? No to nie była taka z tych najtańszych, to była taka... Tutti. Nie to powinni podziwiać, a to już czytałem. To prawda, taki lekarz paru pacjentów przyjmie i 20 000 na miesiąc. Jak na razie Leszek ma rację. No właśnie, więc się słuchamy Leszka. Słuchamy się Leszka. Leszek się zna na robocie. Idę po patyczek. Tylko gdzieś miałem chyba jeszcze stary. O, tu jest. A ja kupiłem nowy. Kurde, 2 patyczki nowe kupiłem. Jak się chleba nie walnę, to do roboty nie chwytam, ale na końcu może być igła. Jak się kielną... Aha, dobra. Kielona nie walnie. Nie znam tej marki, to się okaże w praniu, jak to mówią. Ja deluxem zawsze. A, tutaj nie ma tych takich farb. Znaczy, może są, ale... Dobra, mieszamy. Najbardziej nie lubię nalewać z tego. Na pewno jest jakiś na to sposób. Bo zawsze wszystko jest wtedy... Czyli tej ściany nie maluję. Taka ładna marka ta niemiecka, dokładnie. Einfach schöner Farbwelten. Profi Weiß. Niemcy farby kupują w Polsce. Bo są lepsze i tutaj są w ogóle pozakazywane jakieś tam, wiecie, już olejnych się nie kupi, wiecie, no, jest to porobione, no ale no musiałem, wziąłem taką jaką wziąłem, lepsze to niż, wiecie, niż nic, nie? Boże, jak do tego języka nie lubię. Powinieneś mieć wałek i tacka do tego, to zawsze jest w komplecie. Mam wałek i tackę. Pewnie mówisz o tą kuwetę, ja na to kuwetę mówię. Coś takiego. Coś takiego i taki wałek. I taki wałek. Także jest. Tylko zaraz do tej ściany nie pomaluj. Tak. Nie. Zostawiam. Tylko mówili, żeby pierw właśnie odcięcie zrobić, nie? I wtedy malować. Więc tak będę robił. Panie, lodówki nie przykryłeś, ale lodówkę muszę przykryć. Jakie rękawiczki białe. Pamiętacie na dyskotece, jak się chodziło? Teraz fajnie jest na TikToku widziałem, jak się bawili moi starzy kiedyś. Ja pamiętam, białe rękawiczki się zakładało i te światło fluorescyjne, czy jakoś tak. Wtedy tak fajnie wyglądało. To jest kaseterka, a nie kuweta czy tacka. Aha. A to jeszcze mam kubeczek, poczekaj, może to o to ci chodzi. Ja mam to, co mam, a to nie wiem. Kuwetkę chyba taką mam. Czekaj. Gdzie to jest? Tutaj chyba. Może o czymś takim mówisz? Coś takiego? Same fachowcy widzę. Album występuj w męskiej wersji teledysku My Słowianki. Wiemy, jak użyć mowy ciała. Panie, mówili do mnie, żeby iść w pracy mówią, że dlaczego nie poszedłem do szkoły teatralnej. Czy jakiejś tam aktorskiej.
Wiecie, ja lubię wygłupy. Ja się lubię wygłupiać, lubię się śmiać. Nie lubię narzekać ogólnie. Nie lubię jęczeć. Ogólnie biorę życie takim, jakim jest. I cieszę się z tego, że jestem zdrowy, że mam kochaną żonę, że mam psa, że mam dzieci, że mam wnuki, że mieszkam na mieszkaniu, wiecie, wynajętym. Dużo osób po prostu nawet nie ma gdzie mieszkać, nie ma dachu nad głową. No wynajęte, ale co mam zrobić? Tak mnie życie pokierowało. Nigdy starych, bogatych nie miałem, za przeproszeniem. Więc ja się cieszę z życia takiego, jakim jest, nie? Maluj, maluj. Mieszaj to mało. Masz wnuki? Mam. 2. Ty młodszy ode mnie, no widzisz? Jak mnie życie ten? Mam. Właśnie się urodziła wnuczka 2 tygodnie temu. Jutro jadę na pępkowe. Oczywiście ja nie będę pił alkoholu, bo nie piję. Ja już się napiłem w swoim życiu. Ja mam prawie 40. Można? A mój syn prawie 30 prawie. Nie, 30 nie, 99. No tak to jest, słuchajcie. No. Dobra, starczy tego mieszania, czy jeszcze mieszać? Właśnie, i dodajecie do wody? Nie, robi się taką jak jest, nie? U mnie najmłodszy jest 2020. Właśnie widziałem twojego najmłodszego. Masz na tym, na profilu. Tak przeglądałem, pokazywałem żonie, kto to jest, truskawki z makaronem. Nie, nie dolewaj. Albin, ostatnio tyle tych live, że nie nadążam. Cześć, hobby na haku. Wiesz co, z tego względu też, że no teraz jestem tydzień... Hobby na haku w ogóle, słuchajcie, to jest mój widz, z którym też się poznaliśmy na YouTubie. Mamy taką samą przyczepę, raczej mieliśmy taką samą przyczepę, on ma, ja mam, ja już tej przyczepy nie mam i tak się poznaliśmy. Tak, live'y robię teraz często z tego względu, że jestem tydzień, miałem bardzo ważne badanie, byłem tydzień na chorobowy, dużo czasu spędzam w kuchni, no moich filmów po prostu nikt nie chce oglądać. Mam mało wyświetleń na filmach i postanowiłem, że jak ludzie lubią, jak z nimi rozmawiam, no to będę robił live'y. I będę robił live'y, będę gotował, takie wiecie, życie codzienne, nie tylko wszystko to, co piękne. Bo wiecie, w filmach to jest to, ja sobie wytnę i dam to wszystko, co chcę, nie? A taki live pokazuje takie naprawdę życie, nie? Dokładnie. Widziałeś moją żonę wampira? Widziałem twoją żonę, bardzo ładną masz żonę. Warto dać trochę zimnej wody. Wody się nie dolewa, to nie grunt. O! Widzicie? Dobra, starczy tego mieszania, nie? Muszę teraz ten pędzelek otegować. Chociaż najlepiej to by było drugim pędzlem chyba, nie? No, widziałem, też tak robią. No, hobby na haku dużo robię tych live'ów teraz. Ale już od następnego tygodnia już nie będzie. Dopiero może będą w sobotę tylko, z tego względu, że wracam do pracy. I no kuchnię już będę miał chyba skończoną, bo przy takim tempie to ja nie wiem, czy ja ją skończę. Ale szanuję swoich widzów i muszę z nimi też porozmawiać. Do wieczora może pomaluję. Wody nie dolewam, ok. Dobra, i co? Do tego nalewam, nie? Bo ja będę robił te końcówki najpierw, raczej te rogi wszystkie. Więc naleję do tego. Panie, to niemieckie, czy to... niemieckie, pewnie chińskie. To wytrzyma farbę? Wytrzyma chyba. Będę z takim kubeczkiem chodził. O, zobaczcie, to jeszcze z pokryweczką taką. Truskawki z makaronem. Ja. Dzięki. Dzięki. Kurde, jesteś chyba najbardziej wspierającym mój kanał. Dziękuję Ci bardzo za donata. Ta farba jest gęsta. Dzięki wielkie. Słuchajcie, Krzychu dał mi donata. Dzięki. Będzie na farbę. Dzięki, Krzychu. Mega. Nie wierzę, że on nie zacznie. Zacznę. Nagrywam się film w weekend. O.
Allah Akbar, o matko. Możecie od razu usunąć tego pana, proszę. Iza, znaczy kto jest moim moderatorem? Kto jest moim moderatorem? A, truskawki z makaronem jest moim moderatorem. O, dzięki. Dzięki. Dzięki, słuchajcie, ja tam wiecie, o takich rzeczach nie chcę rozmawiać. Dobra, nalewam tej farby, czyli nie do tej kuwety, zabieram to z powrotem. Zacznę! Muszę zacząć, muszę zrobić. No bo wiecie, jak ja rozmawiam, patrzę na was, to ta robota schodzi mi dłużej, ale mi się to podoba, mi się aż tak bardzo nie śpieszy. 2 razy to chyba pomaluję. Zrobię tak jak zrobię. Jednak tą lodówkę tylko przykryję, słuchajcie. Przykleję tą lodówkę. Panie, w farbę nie wejdź. Dopiero będą jaja. O. Lodówkę. Jest gitara. Dokładnie. Dobra, nalewam do tego magicznego pudełeczka. Teraz się śmiejta. Jak będę rozlewał. Śmiejta. Dobra. Nie za dużo działo. A może jeszcze jedną gazetę rozłóż w razie czego? I pędzelkiem później, nie? Wiem, że pędzelkiem to jakoś się później robiło. Nie maluj wałkiem, nie pędzlem. Nie, rogi tylko. Tylko rogi. A ja będę rogi pierw tylko odcinał. Dobra, z której strony? Z tej strony. Słuchajcie, to jest ważny moment. Nie wiem co to za farba. Porządną farbę raz pomalujesz i jest klasa. Farba kosztowała ta chyba, znaczy ogólnie ja ją malowałem kiedyś, powinno być dobrze, ale to jest kuchnia i ona nie była dosyć długo. Słuchajcie, czekajcie. Mówiłem kurwa, że wyleję? Mówiłem, że wyleję? Wiedziałem. Aż mi się gorąco zrobiło. Dobrze, że dałem jednak to. Wiedziałem, że wyleję. Dobrze jest. I takie rzeczy żeśmy z Andrzejem robiły. Dobra, idź po jakiś papier. I chyba worek na śmieci pani przygotuj sobie. Dlatego nie cierpię tych farb lać nigdy. One są tak wkurzające. Dobra, panie. Dużo ci nie poleciało, trochę. Podłogi nie maluj. Dlaczego miejmy taką nadzieję? Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawaj śmieci, panie. Nie przecieknie chyba przez to, co? Chyba nie przecieknie. Dobra. Nowy kubeczek, a już upierdolony, jakbyś całą kuchnię już pomalował. Ja, co ty żeś zrobił, głąbie? No co, uczysz się? Ja. Ale z ciebie fachowiec, panie. Dobra, chociaż trochę. Przykryj gazetą drugą i zapomnij o problemie. O. To jest ok. To wyrzuć ładnie do śmieci. A to przykryj, żeby żona nie widziała. O. Przykryj to drugą tą. Już wiecie, dlaczego chciałem rozłożyć folię. O. Jest ok. Dobra. Dobrze jest. Nie trzeba psuć. Widzicie, ta farba akrylowa. Truskawki, dzięki. Kurde, dzięki, starczy. Dzięki wielkie. Czy ona jest akrylowa?
Dobra, duże wiadro masz, to starczy. Kubkiem nabieraj i wlewaj do tacki. Czy to aż takie trudne? No właśnie. No tylko, że ja chciałem tym kubkiem właśnie pomalować. I dlatego wziąłem do kubka. Bo ten kubeczek to tak o kant pipy rozbić. No bo to niemiecki. To niemiecki. Słuchajcie, truskawki z makaronem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Słuchajcie, dobra, biorę się. To, że już farbę rozlałem, to już widzieliście. Truskawki z makaronem mnie za to wspiera tutaj bardzo. Dzięki bardzo. Dobra, panie. Nic ci nie skapnie? Nic ci nie skapnie. Dobra, swoich widzów weź. Słuchajcie, muszę was teraz wziąć. Widzieliście to najgorsze. Co chciałeś tym kubkiem pomalować? No, chodzi, żeby te odcięcia porobić, nie? Żeby tam w rogach. Żeby tam w rogach to pierw pomalować. Bo tam wałkiem nie dojdę wszędzie, dlatego wziąłem ten kubeczek. Ale czy to farba akrylowa? Kurde, nie wiem. Kuwetę masz i do kuwety wlewaj, bo farbę, bo za dużo strat będziesz miał. Co oni mają w tych sklepach? Zamiast kasterki to dali jakieś dziadostwo. No właśnie, dlatego muszę się, kurde, wiesz, ratować tym, co mam. No, i to tak właśnie jest. Człowiek dosyć, że się nie zna. I to jest takie, wiecie, że może się uda, może się nie uda. No i chciałem to pomalować tak, w ten sposób, że sobie biorę ten pędzelek, no i maluję sobie te rogi pierw, nie? O. Tak o. I robię sobie pierw te wszędzie rogi. Ale a kto coś pisał? Kuwetę masz do kuwety, wlewaj farbę, za dużo stra będziesz. No tak, co nie mają tutaj już ten? Albin godzinę po starcie live jeszcze nie maluje. Ale oklejałem, gawędziarz. Ale bo oklejałem długo. Wy nie widzieliście od początku. Ja bardzo długo oklejałem. Dobra, zamykaj te drzwi, bierz się za robotę, kurwa. Za dużo klapiesz tym jęzorem. Żona mi kazała, rozmawiajmy, no to rozmawiam. Z żoną. I się tak nauczyłem z żoną rozmawiać, że rozmawiam z wami. No i właśnie tak chciałem robić, o. A później resztę wałeczkiem. Nie wiem, czy robię dobrze, zaraz zobaczę, co mi tam napiszecie. I właśnie, powinna być otwarta, okno powinno być otwarte, czy nie? Jezus is King. Rozumiecie mnie teraz? Ale wiem, że żona będzie chciała 2 razy pomaluj, 2 razy pomaluj. Na pewno, zobaczycie, jestem pewien. Nie, ogólnie kuchnia nie była odświeżana długi czas już. Więc myślę, że może 2 razy, chociaż wolałbym raz, szybciej, nie? Coś takiego chciałem. Nie wiem, czy robię to dobrze. Dajcie znać. Panie, już ci się nie chce? Dobra, bo chcę was zabrać do góry. Masz 15 minut na pomalowanie tych narożników, inaczej wrzucam ci granat do wiadra z farbą, tak jak zrobił to Jaś Fasola. Drzwi będziesz też malował, czy zostają takie, jakie są? Będę malował drzwi też farbą do grzejników. Bo farbę do drzwi, którą maluję, te drzwi to odchodzą. Tak, drzwi będę też malował. Dobra, robię. Robię, bo tutaj zaraz mi farbę wrzucam, znaczy granata mi wrzucą do farby. Drzwi, otwierać okno czy nie? Panowie, nie nabrudziłeś? Jeszcze nie. O, tylko te kapcie ściągnij, chłopie, bo jak piźniesz. Aha, tej ściany nie muszę malować, ale muszę to pomalować, bo to jest sufit. A ci widzowie napiszą, że pędzla nie umiesz trzymać. Chyba nie umiesz. Przyjmij krytykę.
Krytykę też trzeba umieć przyjąć. Nie tylko same pozytywy. A, ładnie wychowałeś psa. No może ładnie, ale kurwa na budowlance to ty się chłopie nie znasz kompletnie. Zero. Nic. Nic. Nawet nie umiesz malować. Nawet nie umiesz przelać farby. Taka jest prawda. Będzie weselsze jak okno zamknięte. Tylko 2 razy pomaluj te rogi, bo lepszy efekt. Teraz musisz pomalować sufit. Co? No sufit tak, sufit też będę malował. Sufit będę też malował. Będę malował sufit. Ale nie, ta farba nie śmierdzi już tak jak kiedyś te farby co śmierdziały. Nie otwieraj okna, będą Niemcy pizdy drzwi. Otwórz okno i pójść Bogu rodzice. Nie, ale tak serio, otworzyć czy nie otworzyć? Otwierać okno czy nie? Bo wiem, że ktoś kiedyś mówił, że się nie otwiera z tego względu, że może przeciąg to wiadomo, ale że coś gdzieś kiedyś, coś wiem, w którym kościele dzwonią, tylko nie wiem, co dokładnie dzwonią. Okno troszkę uchyl, dobra. Widzicie? Uchylę, zrobię taki ten. Bo już widzę paruje, ale to chyba paruje od mojego gadania. Dobrze jest. Siema. Przyprawowanie się nie otwiera. O właśnie. Kurde, ale mi się trafił fachowiec teraz. Uchyl okno, szybciej farba będzie schnąć. Dobra, już uchyliłem. Zabierz tą gębę od widzów. No nie wiem, się tak nachylasz. Jesteś się pod ładowarką. Dobrze, że to już budę prenem, bo to by było ciekawe. Matką kiedyś wiem, że wciągali, nie? To badziewie. Budapryn. Jeś. Kurwa, wylejesz zaraz, gamoniu. Wiecie, z tego będziesz miał, chciałeś szafki zrobić i zrobisz szafki. Na biało, żonie, ale... Tak, ja wciągałem, miałem 14 lat. Jak to mówią, wszystkiego trzeba spróbować w życiu, nie? Nie, ale wiecie, no... Ty, a tutaj żeś nie pomalował? Dobra, to nic, tam wrócisz. No tak to jest, człowiek. Zawsze chcę spróbować. Ja też nie powiem, bo spróbowałem marihuany tam kilka razy, nie? Marihuany i kiedyś spróbowałem też tych dopalaczy. Mielibyśmy pokaz sztuczki współczesnej podoba. Nie bierzcie tego świństwa, żadnego świństwa lepiej nie brać. Życie jest takie i tak krótkie. Ja sobie teraz dopiero uświadomiłem, że ja już mam prawie 40 lat. Słuchajcie, może być tak, że jeszcze 30 lat. I już mnie nie będzie, nie? Życie naprawdę szybko ucieka. A wy nie widzieliście jeszcze wczoraj? Jeszcze wczoraj jedną szafkę okleiłem. Co Renatka idzie? A Renatka. Otwórz po nałożeniu pierwszej warstwy. Myślę, że po paru godzinach będziesz mógł malować drugi raz. Rozpuszczalniki też, tak. A Renata, bo widzę, że Renata poszła. Dobra, cisza moja pirania do domu wróciła. Pozdrów swoją piranię. Pozdrów swoją piranię. Dobra, tu jeszcze nie pomogłem. Tych drzwi. Niech nie patrzy, że ja maluję, bo ci będzie kazała też malować. Moja się naoglądała twojej kuchni i zobacz, co z tego wyszło.
Znaczy to nie przez ciebie, tak jak mówisz. Po prostu żona nie powinna oglądać. Chłopie, to ty dzieci jeszcze możesz mieć. Ja? No tak, teoretycznie tak. Ja może tak. Tylko z kim? Szukam kobiety, której będę mógł zrobić dziecko. Nie, żartuję. Ja już mam. Ty, a ta farba nie jest ten? A ta farba nie jest jakaś olejowa? Tak się dziwnie świeci. Z żoną. Nie no, wiem, że z żoną żartuję. Się okaże, że ja maluję olejną jakąś farbą, ale nie, olejna farba by śmierdziała. Czekajcie. Monio, co ty na to? Dobrą farbę mam? Chyba dobrą. Najgorsze są właśnie te. 1000 euro. O matko, znowu jakiś ten. Weźcie go, usuńcie. Panie to po polsku rozmawiają. Widać, że to emulsja. Co? Nie wiem, farba biała. Nie czytałem nawet. A, trudno, teraz już i tak po ptokach. Najwyżej się będzie nam kuchnia świecić. Będzie można zmywać po Moniu. Ej, nie straszcie mnie. Na psach to się może znam, ale na malowanie to tak ciężko. Dobrze jest. Z tego wszystkiego nie pamiętam, gdzie malowałem, gdzie nie. A tu chyba jeszcze nie. Może i emulsy, ale z tych lepszych. Kurde, nie wiem, wiecie co? Panie, ślady tu już robisz. Dobrze, że masz tą ścierkę, ścieraj to szybko. Ślady już porobiłem. No bo ty głąbie kapuściany. Weź tu połóż jeszcze jedną, o, gazetę. Przecież to i tak gazety do śmieci pójdą. Jest. Dobra. To nie kupiłeś zmywalnej farby? Nie no, zmyła się. Ja wiem, czy ona zmywalna ogólnie. Kupiłem, jaką tam żona wybrała. Znaczy razem byliśmy. Ale chyba widzę, że po tym gruncie, jak pogruntowałem, to się trzyma lepiej. Już chyba wiem, że jednak to jest prawda, bo właśnie tam dużo osób mówiło, że gruntować, nie gruntować. Ale widzę, że chyba lepiej jest pogruntować, bo się lepiej trzyma. Takie jest moje zdanie. A jak się chyba nie pogruntuje, to ta... O, spytam się żony, czy my dobrą farbę kupiliśmy. Żono! Lubię z widada. Czy my nie kupiliśmy, czy my dobrą farbę kupiliśmy? Dlaczego? Bo ona się świeci jak olejna. No dobra właśnie. No dobra, widzicie? Moja żona jest niekomplikowana. Mówi, że dobra. Będzie ją można myć. Będzie ją można mieć. Znaczy nie, to jest moje powiedzenie. To mi nikt nie pisał, czy olejna, tylko ona się tak świeci ładnie. Bo ma dużo tego czegoś, co daje jej wartość. Widzicie? Dobra jest. Jak kogoś stać, to sobie kupi. Niemiec, od którego wynajmujesz, powinien dać na materiał i zapłacić za robotę. Tak to nie działa. Właśnie to jest, wiesz, ja wynajmuję, jak to się mówi, z takiej spółdzielni mieszkaniowej, nie? Całe osiedle, to się nazywa Gewoba. Ogólnie oni dają na
na sam początek, jak się wynajmuje mieszkanie, to dają ci 300 euro na remont tego, a później mają cię... Nie wszystkim. Chwila tylko, bo ja się bardzo spieszę. Popatrz na mnie. Wow, dla dzieci? Tak. Czy dla mnie? Zobaczcie. Dla dzieci. Ogólnie mają za przeproszeniem w dupie, jak wynajmujesz. Wow, no. Fajne. Klocki. No wiem, widzę. Dla Monia. Ogólnie mają cię w dupie. Ty masz... Ło, kurwa, spadłem. Ty masz im płacić, a oni przychodzą i ci drzwi zakładają ile? 2 miesiące? No, nawet nie mówiłam. No. Pizzę do lodówki musisz się schować. O matko. Dzisiaj jest obiad taki. To do zamrażarki dasz radę włożyć tam? Nie dam rady, ja już powinno być w tym. Dobra, to zostaw, ja już powinno być wkładam. w drodze. A już muszę spakować coś dziury. Ale może zostanie precelka, może? A nie ma tam maku albo coś? Pół. No to może być. Pół może to? To. Zawsze lepiej jest zagruntować ścianę przed malowaniem. Tak, ja właśnie to robiłem wczoraj. Żona kazała Co kazała? zagruntować. Bo mój tata był budowlańcem. No. Się nauczyłam. I robiłam z nim. A żona się nauczyła. O tak. Od taty. No i bardzo dobrze. Tutaj też piszą właśnie budowlańcy, żeby zagruntować lepiej. I kobiety też. O. Przede wszystkim kuchnię i łazienkę należy gruntować. Kuchnię ze względu na to, że się gotuje i tłuszcz osiada na ściany. Łazienkę ze względu na parę, dlatego że to tak ważna rzecz. Fajnie. Kurde, dzięki. Widzicie? Widzicie? Ja dlatego mówię... Poczekajcie, schowam. Ja dlatego mówię, ja się kompletnie na tym nie znam. Naprawdę się nie znam i nie będę tutaj was czarował. Po prostu jestem w tej kwestii głąbem. O matko, a tego nie, to nie wiem czy wsadzę. Tego nie wsadzę. Ale to i tak będę sobie robił może. To na razie może zostać. Słuchajcie, poczekajcie chwilę. Ja muszę pizzę schować do lodówki jakoś. Tylko zmywarki nie. Znaczy zmywarki tej nie. W lodówce może być? O nie, nic się nie stanie na razie. Nie wejdzie pani. Żona mi kupiła pizzę. Ło! No szkórki, kogutki. O! Dobra. Wracam już do was. Dzień dobry Violetce, hobby na haku cię wita. Żono. Ona nie słyszy. Cytrynę zjadła dzisiaj. Nie żartuję. Żono! W kapciach czy bez kapet szuflad? Masz, wita cię hobby na haku. Ten co ma tę samą przyczepę co my. Czy co my mieliśmy? Widać? Gdzie jest ta kamera? U góry. Ja tu patrzę. Czy ty? Witam serdecznie, ja wyruszam w trasę koncertową dzisiaj. A ty teraz idziesz? Nie. Już jadę. Ale do pracy. Do pracy i po pracy tam, dlatego jadę dzisiaj z takim tym. Żona na imprezę jedzie bez męża. Zobaczcie. No to jest impreza filmowa. Tak się porobiło. Widzicie? Dobra, bo ja tą kuchnię już maluję ile? Godzinę. Jak tam maluje, to tak jest prawda, że się kuchaj przez nie ma zleźla. Im więcej będziesz miał pomysłu, tym dłużej to będzie trwało. Gdybyś nie zagruntował po czasie, farba odpada w takich pomieszczeniach jak kuchnia czy łazienka. Fajnie, dzięki. Witamy żonę. Marta cię wita. Witam wszystkich i muszę uciekać. Uciekaj. Tylko nie schlej. Żebyś nie zapomniała. Tylko nie schlej się, żebym cię musiał znowu szukać po mieście jak ostatnio. Dobrze, postaram się. Nie, żartuję. Bo mnie kiedyś żona szukała we Wrocławiu. Jak mnie odbierała z imprezy zakładowej. Mówi, gdzie jesteś? A ja mówię, we Wrocławiu. Gdzie? A ja mówię, przy takim dużym budynku. On mówi, kurwa, we Wrocławiu jesteś, budynków dużych jest dużo. Coś takiego, nie? Dobra, to jak idziesz, to daj buziaka i leć. Nie wiem, że wszystko mam. Jak nie masz... To bym musiała być tym, co będzie. Poczekajcie, idę na drugą stronę. Już go.
Panie, kabla tylko nie przetnij tym, bo cię popieści prąd. Gdzie BHP niemieckie? Gdzie BHP niemieckie? W Polsce. Ty, ja wziąłem drabinę, zostawiłem tam tą farbę. Zostawiłem farbę, a drabinę już wziąłem. Ty musisz na pana liczyć, bo ja dzisiaj jestem... Monio, ja też jestem dzisiaj. Ja dzisiaj jestem bez szefki. Chodźcie tutaj. Dobra, chyba wszystko. Klucz do pracy najważniejszy. Bo nie wiem. Cześć żona, witamy żonę, cześć żona, pisze Paweł chyba, Paweł. Żona baluje, mąż maluje. Dzisiaj tak, ale są dni, kiedy jest odwrotnie. Kiedy? No ogólnie mi chodzi. No ogólnie. Widzicie, jakiego dobrego ma męża? Poczekaj, my to pomalujemy. Zaraz jakąś flaszkę otworzę z chłopakami tutaj. Pamiętaj, że ja w pracy też widzę. Aha, faktycznie. Ale jakąś flaszkę panowie otworzymy. Otwierajcie. Papa. Ale jakąś flaszkę otworzymy. I zmienimy kolory żonie. Nie będzie na biało, tylko będzie na pomarańczowo. To lekka cytryna. Lekka cytryna. Pamiętasz mnie? Oj, pamiętam chyba. Chyba pamiętam. Monio, co ty tam rozwalasz? Nie, wiecie, żona też musi się wybawić. A to jest zakładowa jakaś tam spotkanie. Dobra, maluj. Żona pójdzie, to pół litra na stół i fajrant. Ej, kurde, ale jestem głąb. Przecież ja nie pomalowałem tu przy szafkach znowu. Oh, musisz panie zaraz wrócić tam. Nie zaraz, tylko od razu. Bez przy szafkach to nie widać. Może pędzelkiem starczy. Nie, jak już robię, to muszę zrobić porządnie. Muszę tam wrócić na chwilę. A może sięgniesz? Nie, nie sięgniesz. Żona wróci, będę dalej malował. I pomaluję jej szafki. Ej, muszę tam wrócić. Kurde, nachodzę się tutaj. Ugh. Nie pomalowałem przy szafkach. Gdzie wy jesteście? Tutaj. Sufit w kolorze soplicy, ściany w kolorze żubrówki. Chyba to zależy, co się zje, bo będą pomarańczowe. Nie no, to muszę, wiecie, muszę to domalować. Wiecie, ja mam tak, ja wiem, że przy budowlance to się nie da i tak dalej. Ale ja ogólnie powiem wam, że jak coś robię, to nigdy alkoholu nie ten. Mimo, że alkoholu już nie piję. Ale nigdy przy robocie, raczej w pracy to wiadomo, że nie. Tej mojej, gdzie pracuję. Ale tak to nigdy nie. Nawet jak coś malowałem czy coś, to nigdy nie ruszałem. Z tego względu, że nie umie budowlanki, to jeszcze bym spierdolił. I byłoby gorzej. A tak by żona mówiła, że wiecie, no bo żeś wypił po pijanemu, a tak jak spitole, wiecie, trzeba pomyśleć, nie? Tak jak spitole, no to po prostu będzie wiedziała, że głąb, nie ma pojęcia o malowaniu. I mi jakoś takoś wybaczy, nie? Ciekawe, co ty tam dzisiaj zmalujesz. A browarka pijesz? Ja już się napiłem bardzo dużo, naprawdę. Bardzo dużo już się napiłem browarków. Też nie. Już nie. Wiem, że to... Ale nie mam nic do osób, które piją. Niektóre piją. Ja naprawdę też piłem. To nie jest tak, że ja nie ruszałem. Ja nie gardziłem alkoholem też. Nigdy. Ale od jakiegoś roku czasu naprawdę... No, na urlopie jak byłem, tak. Na urlopie jak byłem, to dosyć to tam codziennie, nie?
piwko i tak dalej, ale to na urlopie, ale tak nie. Leszek, nutnie pije się żubrówki i soplicy. Wypierdol tą lampę, strasznie szpetna. Do kitu, nie? Też była kupowana, bo była tania kiedyś. No to już będzie musiała żona zdecydować, co z nią zrobić. Ale to pewnie teraz nie, to dopiero pewnie za jakiś czas. Dobra, dawaj tutaj, panie. Ona w ogóle gdzieś, nie z Ikei, z tego marketu takie, o kurwa. Dobra, poczekajcie. Nie okleiłem szafki. Gdzie masz taśmę? Tam masz taśmę. Kto tak powiedział, że się tego nie pije? Że się tego... Nie! Ja nie mówię, że się nie pije. Nie, nie, nie. Tylko, że no ja nie piję, jak robię ogólnie. Czekajcie. Bo ja bym jeszcze spitolił, to naprawdę widzieliście, ja rozlałem farbę na trzeźwo. Ja wylałem farbę na trzeźwo. A dopiero po pijanemu. Marta, może ty na soczkach jeździsz? Marta, co pijesz? Dzisiaj weekend, to wszyscy dzisiaj będą pewnie łoić. Znaczy większość. O. Dobra. Żony się boi, że nie pijesz? Nie, absolutnie. Żona nigdy nic nie mówiła. Znaczy, wiadomo, nieraz coś powiedziała, ale... O, to już coś odchodzi. Ale nie boję się żony. To jest moja decyzja. Podjąłem tą decyzję jakoś rok temu. Że nie ruszam alkoholem. Absolutnie nie żona. Żona nie ma tutaj nic do tego. Nigdy nie miała, jeśli chodzi o takie coś do powiedzenia. Chodzi mi, że zawsze robię to, co ja uważam. Mimo, że coś by tam nawet powiedziała. To była moja decyzja, żeby już przestać z alkoholem w ogóle. Nawet jutro idę na pępkowe do syna i też nie będę pił, bo pojedziemy moim samochodem. Moja żona nie umie jeździć moim samochodem w automacie. Znaczy jechała do Chorwacji. Ale jak zapitoliła drzwiami na bramkach, to mi się aż zrobiło słabo, nie? Zatrzymaliśmy się na pierwszym lepszym tym i ja już kontynuowałem dalej jazdę. Co, zjebę dostała po prostu. Dzień dobry, co pan robi? Dzień dobry, Daria, maluję. Tylko nie wiem, czy dobrze, ale chyba dobrze. Nie no, widać, że już że ta ściana już ma swoje te. Ale będzie jak jasno na live'ach, pany. Teraz, jak będę gotował. A ty w czapce malujesz. Ja już swego czasu za młodu nie gardziłam alkoholem. Potrafiłam przez kilka dni do domu nie wracać, ale się uspokoiłem i piję teraz tylko sporadycznie. A jedną wódkę, jaką piję, to piję Amun. O, to nawet takiej nie znam. O, myślę, że dobrze panu wychodzi. Fajnie. 1,5 roku temu byłem w 100% trzeźwy. Jakieś 6-7 lat temu. Potem wystarczyło zimne piwko i w lecie poszło. Właśnie, to tak jest. Powiem wam, że to tak jest. Dlatego najlepiej jest, jak macie na przykład drugą osobę, już tam nie mówię o sobie, nie? Bo ja mówię tam, to nie jest tak, że chlałem i wiecie, gdzieś tam nie. Ale
Wystarczy, tak jak właśnie Hobby na haku pisze, że wystarczy jedno i po całej robocie. Wiecie, jak ktoś komuś nie przeszkadza, nie chce pije, ja tam mówię, ja nie mówię, że jestem święty, że coś tam, że nie piję, nie. Tylko, że no aktualnie nie piję, nie? Ale te wnęki chyba pomaluję całe pędzlem. Bo ja tutaj wałkiem przecież nie dojadę, nie? No i tak mi jest lepiej, powiem wam. Tak mi jest lepiej z tym. Mimo, że wiecie, że tam ktoś się może śmiać. Może mówić pizduś, cipuś, cholera wie, frajer, menda, nie wiem, obojętne. Mnie to nie rusza. Właściwie przy oknie pomaluj tym samym, na samym końcu, bo szkoda czasu teraz na to. Aha. No i maluję, Nie! Ja tylko pomalowałem tu wnękę. Tylko tutaj, gdzie nie dojdę. Czyli co, nie malować? Dobra. To zostawiam, poczekam aż coś dalej ktoś napisze. Znaczy co napisze Leszek dalej. Cała jazda to będzie z tym, z wałkiem. Niemiecki. Jestem znowu na chwilę. Mnie nie było, bo poszłam po tabletki. No spoko. Ale nie musisz się tłumaczyć. Nie musisz się tłumaczyć. Dobra, Leszku, nie maluję tam. Widocznie taka jest metoda, że się nie maluje tam, nie wiem. Możesz was na dół wziąć? Jak już zacząłeś, to już pomaluj. Już kurde. No to już maluję. No już maluję. Ale maluję całą, nie? Bo tutaj pędzlem i tak, raczej tym wałkiem i tak nie dojdę. To już pomaluję całym. Ale wiecie co? Jak się tak pomaluje, już widać, że jakie to jest jasne, nie? Widać, że może faktycznie jeden raz starczy. A najwyżej kobiecie powiem, że malowałem 2 razy. Nie, panie, nie ryzykuj, przecież ona sobie może to puścić później. Chuj tam dasz jako niepubliczny i nie zobaczy. Nie, wydaje mi się, że i tak będzie trzeba. Lepiej chyba 2 razy pomalować. Ale to zobaczymy. Tylko nie chlap okna oszczędź. Nie. Nie słuchaj Ślązaków. Uda się, tylko trzeba wierzyć w siebie. Maluj to wnęki, bo jak to będzie wyglądać. Nie, tam mówił, że na samym końcu, żeby wnęki pomalować. Nie, wnęki tak bym pomalował, tak czy siak. Ja zawsze maluję wnęki. Nie, no wiecie jak to. Dobrze jest, ludzie. Jest dobrze. Lepsze to niż wiecie. Źle napisałem, nie jak się, tylko jakoś. Okej. Jak po razie wyjdzie, zazwalę na to, co malować drugi raz. Zadowalająco. No właśnie, zobaczymy jak wyjdzie. Ale wydaje mi się, że chyba nie. Chyba. Też mi się wydaje, żeby
Że raz. Ale co ja powiem babie? Powiem, że specjaliści tak mówili, żeby nie ruszać drugiego razu. Że ona was znajdzie na internecie. Ja zmarnowałem w tym roku 27 urlopu na remonty. O! Ej, na chwilkę nie będę idę nasypać moją psu jedzenia, ok? No idź. Nie musisz pisać, czy jedziesz, czy idziesz. Idź. No widzisz. Nie, ja w tym roku swój urlop oszczędziłem, co zresztą widziałeś, na Chorwację, na całą Chorwację. Panie, na L4 poszedłem. Trzeba, kombinować. Nie, poszedłem na L4, bo miałem badanie robione, ważne, bardzo ważne badanie. Więc poszedłem na L4. Ej, wygląda już ładnie. Dobra, otwieraj okno, niech schnie. A tu? Marta, pokaż mi budowlańca, który nie musi sobie chlapnąć przed robotą lub po niej. Zwalisz na nas, dokładnie. To teraz sobie popatrzę, jak tobie to idzie. No, powiem tak. Długo to schodzi, długo. Pany, bardzo długo. Panie, szafek nie zwal, kurwa. Chodźcie tutaj. Zwalisz szafki. To dopiero będzie roboty, będziesz po nowe szafki musiał jechać. Gdzie jesteście? Tu. O. Dobra. Tu. Aha, tu jeszcze muszę ten... A nie, tej ściany miałem nie malować, mówiliście, nie? Jak tutaj tapeta będzie. Powiedzenie, że ja kazałem pomalować na raz. Jestem już, super. Tej ściany nie miałem malować, mówiliście. Tylko tą, którą ten. To dobrze, że jesteś. To dobrze, że już jesteś. Tylko tą. Jak tak budowlańcy mówią, to tak zrobimy. Zwalisz na kolegów. Nie maluj w ogóle. No. Resztę farby wylejesz. Nie, to tej ściany nie będę. Tylko pomaluję tutaj, tu przy odcięciu, nie? Tutaj, gdzie będzie farba, o. Bo to farba będzie na tej ścianie. O. Tak, ale przy suficie muszę. Kurde, z psem. A z psem? Że ona poszła sobie na imprezę, a z psem? Ja nie mogę zostawić tego. Tak o. Krzywo malujesz, co robisz? Ja na tej kamerze widzę, że ci nie zapłacę za tę robotę. Słabe masz światło. Nic nie widzę efektów. A te widać, o. To poczekaj, ja pójdę po taką lampkę. Mam taką lampkę. Czekajcie, pójdę po lampkę. Niech to fachowym... O, pies ma tutaj wyrąbane. Niech to... Żona zostawiła światło zapalone. No pięknie. Takie się śpieszyło na chlanie. Nie, żartuję. Czekajcie. Mam lampkę taką od mojego kuzyna, którego pozdrawiam. Nie, bo będziesz widział wszystkie skazy. Czekajcie. Gdzie to jest? Tu. O. Widać? Żona na imprezie, ty robisz robotę, trochę to podejrzane, nie córy, ale wiesz, nie. Żona jest ten, żona poszła na imprezę pracowniczą. Nie wszystko co ten... Tak. To jest ta lampka. Ale działa. To jest tego. No słabe światło faktycznie, do dupy, bo ta lampa, tak jak ktoś pisał, że wywalić tą lampę. Ona kurde mało daje. Jak na pracowniczą to jeszcze gorzej. Ale moja żona nie będzie chlała alkoholu, także wiesz. Także to nie jest podejrzane aż tak.
Ej, widać moje komentarze, widać. Bardzo dobrze widać twoje komentarze. I cały czas piszesz, że idziesz, później wracasz, później idziesz. Co ty tam robisz? Ten duży. Kurde. Odwróć się i te kapcie ściągnij, bo się zabijesz. Panie, nie swoją gębę, tylko pokaż tam. W ogóle czerwony ryj, faktycznie jakby pochlał. Ale to chyba tej farby. Wiecie, kamera tak tego nie odda, nie? Kamera tego tak nie odda, jak jest w rzeczywistości. Szkoda baterii, ściągnij abażur z lampy na suficie jak się da. Nie, to nie jest abażur. Znaczy ona jest prześwitująca. Kurde. Naprawdę rozwalisz tą lampkę. Muszę kończyć, bo mam obiad. Na razie. To ma się tobie podobać, nie nam. Dokładnie. Nie, no ale ja wiesz, chcę, żeby było dobrze zrobione, nie? Dlatego jak ktoś pisze, żeby zrobić tak albo tak, to dlaczego się mam nie posłuchać? Dobra. Leszek w moim mieście co róż widuje małpki na poboczu chodnika. Ale to może nie tylko budowlańców, Martuś. O. Dawaj to, panie, tutaj. Panie, nie na farbę. O. Ile jeszcze malowania zostało? Oj, trochę dużo. Daria, połowę zostaw dla nas. Mamy co opijać. Ja, wróciłeś statyw już. Duży z tym. Taka chwila już się nie powtórzy, że z widzami malujesz. A statyw możesz sobie kupić nowy. Chłopak. Nie? Dobra. O, Mikołaj. Słuchajcie, mój syn. Mikołaj. Idealne, będą miały wnuczki po czym malować. No już. Nie ma. Tu będzie kontrola zawsze. Tu będzie zawsze kontrola, jak będzie wnuczki. Będzie nie dotykaj. Nie, żartuję. Wnuczka, syn. Jutro pępkowe. Słuchajcie, możecie złożyć synowi z okazji narodzin wnuczki. Nie wiem, życzenia? A jutro będzie chlane. Jutro będzie chlane. Bezalkoholowo, ale będzie. Jaką farbę zabolujesz, to mogę wiedzieć? Jaką farbę zmywalna, to mogę wiedzieć? A co z tapetą zostaje? Tapeta będzie na to naklejona dłużej. Śmigam do sklepu budowlanego do później. A co byś kupował? Do później, mi trochę jeszcze zejdzie. W tym tempie. Za dużo gadasz. Dobra. Teraz tak, pędzel myć czy nie myć, czy wypierdzielić? Bo tu już pomalowałem. Wszystko mam już odcięte. Tam mam odcięte, tu mam odcięte. Tu jest odcięte. A, przy żerandorze. Przy tym, co wam się tak nie podoba.
Dawaj ten żyrandol, panie. Powinno jechać na te pępkowe. O nie, to moja żona może jechać. Moja żona może prowadzić. Więc gratulacje Mikołajowi. Brawo! Brawo dla Mikołaja, że nie uważał. Żartuję. No ale tak w sumie... Nie, żartuję. To było wszystko zaplanowane. O. Jak coś, to jest oklejone. Widzicie? Nie kłamałem was. Malować wałkiem czas zaczynać. Tak, to już jest ostatnie. To już jest ostatnie. Tylko wiecie co, ja się boję, że ten kubeczek pierdyknie. Ten kubeczek to jest taki, wiecie. Właśnie doszedłem do wniosku, że przestali robić rzeczy, naprawdę, bardzo mało jest rzeczy, które są solidne. To wszystko, co jest tanie, to jest gówno warte, tak naprawdę. To prędzej tata o sobie mógłby powiedzieć, że nie uważał. A co za kubek masz na farbę? A kupiłem taki za 2 euro. Dobra, słuchajcie, bo tu już piszą, że czas już zacząć ten i faktycznie. Pędzelek. Moczyć czy nie moczyć? Czyścicie pędzelki? O nie, bo szkoda. Będę musiał szukać... O, magnes odpadł. Tutaj przyklej na razie. Nie, dobra, połóż gdzieś tu. Tu przyklej. Dobra, muszę pędzel umyć, a nie moczyć. Dobra, idę go umyć. Tylko kurwa w czym? Masz jakiś słoik? Chodźcie na dół. Sobie tego szkoda, bo ten jest drewniany, a jak drewniany to jest dobre. Idź do zlewu go umyj. Idę go umyć. A może jeszcze wysmaruj trochę. Dobra, idę go umyć, zaraz wracam. Póki kobieta nie widzi w zlewie. O. Czego oczy nie widzą, to sercu nie żal? Słuchajcie, bo te tanie pędzle te takie wiecie, za euro i tak dalej, bo ten jest z prawdziwego Włosia chyba widać. No tego szkoda, ale takie pędzle, które wiecie, ja kupuję tam za 70-80 centów na taką jedną robotę, to wiecie, to kompletnie nie ma żadnego sensu, żeby to myć. To szkoda wody. Dobra, wkładaj tutaj. Wiesz, tą chyba to jest kuweta, nie, to się nazywała kuweta, wanienka? Wanienka. Krzywak zawsze się przyda. No, w zimnej wodzie umyć. Marta, zależy jaki pędzelek chcesz moczyć. No. No, dobra. Boisz się tej kobiety, aż mi ciebie szkoda. Co? Absolutnie, panie. Kobiety się nie boję, to wszystko żarty. Dużo osób nie rozumie moich żartów, chociaż moi widzowie już pewnie rozumieją. Dużo osób moich żartów nie bierze sobie na pępkowe, to pępkowe trzeba się nachlać. Może zrobię wyjątek jutro, nie mówię, że nie. Może zrobię wyjątek, słuchajcie. Pojedziemy żony samochodem, Audi. Dobra, taki mam wałek. I to jest napisane, że on jest do takiej powierzchni, nie? Bo jeszcze mam jeden wałek. Poczekajcie. O, tu masz tą rączkę. Po co kupowałeś rączkę, Gamoniu? Gdzie jest ten drugi wałek? Czy wziąłeś jeden, specjalisto? Wziąłeś jeden wałek? Co, ty jesteś nienormalny? Ale z ciebie fachowiec. Chyba wziąłeś jeden. Ale mam drugą rączkę, to nic. No, chyba wziąłem jeden. Ale mam rączkę, niepotrzebnie rączkę kupowałem. Pępkowe to pępkowe, trzeba się nachlać. No, masz w sumie rację. Trochę. Raz się mogę napitolić. Co, ten wałek będzie dobry? Bo nie mam innego, także to już musi być.
No to koniecznie musisz zrobić. Jutro będę otwierał to wino z Chorwacji od was na tę okazję. Dobra, synu, to jutro się napiję, to muszę żonie powiedzieć. Raczej powiedzieć, żeby samochodem jechała. Dziecko nieopite bywa chorowite. O! No to mnie żeście przekonali. Maluj. Dobra. Ten pitolek schować, nie? Tego pindolka. O. Bo będę rysował, nie? To wiem. Dobra, kuwetę. A, wlewam tak to. Tylko muszę chyba więcej wlać teraz. Dzięki chat mamy na to taśmę. Co? Dzięki czat. Mamy na to. Aha, mamy to na taśmie. No, maluj. A kubeczek chyba też umyję, nie? Bo szkoda kubeczka. I od czego? Od sufitu zaczynać, nie? Maluj, maluj, bo na pępkowe nie zdążysz. Tak, to muszę ściągnąć czapkę, bo się będzie chlapać. Jeszcze kafelki chcę pomalować, ale może raz starczy. Dobra, wlewam. A faktycznie może tym kubeczkiem będę nalawał. Tak, miałeś rację tam. Tak, od sufitu. Dobra. Dawaj, gamoniu. Zamiast się nalać, to żeś kurwa farbę na podłogę wylał. I jeszcze nie wiesz, czy ci w ogóle nie przeciekło czasem. Dziadku, to ty teraz zbieraj kasę na chrzciny, tak będą. Taką czapkę z gazety sobie zrób. Tylko właśnie, jak to się robi takie czapki z gazety? Panie, tak go zrobię. Nie. Dobra, poczekajcie, ja sobie muszę to nalać. Mogę tym kubkiem od razu nalać sobie. O panie, nie za dużo. Znowu żeś się wykazał swoim profesjonalizmem. Aha! Ja już chyba wiem, o co chodzi. To jest taki specjalny... Ty, jak oni to zrobili? Bo jakby ten cypek zrobili z drugiej strony, to mógł ten kubeczek oprzeć sobie. O to. By sobie mógł wtedy skapywać. Nie, tak ci kurwa cały zleci. Czekajcie. Kurde. Muszę to dać tutaj. Mądry Polak po szkole. No to jest taki specjalny ten. To jakoś... Nie wiem, co to za Niemiec wymyślił. Czy to jest na pędzel? Może ja źle myślę. Może to jest na pędzel, panie. Dobra. Przykryj na razie tego. Nie, to jest głupie. Co robisz? No. Kurde, zastanawia się pół godziny, co masz zrobić z kubeczkiem. Ja pierdolę. Co za głąb. Wałkiem ściągnij. Malarz jak się farbą nie opierdoli, to się malarz. Właśnie, wałkiem ściągnij. O. Kurde, jaki człowiek jest nieraz, słuchajcie, zastanawiałem się, co z kubeczkiem zrobić. Wsadzę go, kurde, do barku, jako tom. Jako ten. Po prostu połóż na gazetę, pitolnij tu, a nie czas marnujesz. Będziesz malował do jutra. Dobra, sufit pierw, ok. Uspokój się. Albin, to nie takie proste, jak to się wszystkim wydaje. Teraz pytanie. Jak wy to malujecie? Stawiku na. Jak wy to malujecie?
Kurde, upierdoliłeś sobie ten stojak. Dobra, nie klnij, masz tutaj, właśnie, tutaj widzicie, pomogło tak. Masz tutaj tą ściereczkę, wytrzyj ściereczką, póki jeszcze się nie zaschło. Muszę was wytrzeć troszkę, o. Dobra. W którą stronę lecieć? Tago? Tego? Czy tego? W stronę okna. Wstaw do barku kubeczek, będziesz miał karawkę na alkohol. Mam taką ładną karawkę, nie wiem czy widzieliście tą cynową. Jest taka ładna ta cynowa. Najgorszy jest pierwszy chyba, nie? Bo ten wałek jest jeszcze taki... Paluszkiem się trzymaj, paluszkiem, o. I to wtedy zamocz ten. A malować to maluj jak chcesz. O. Leszku jest tutaj bardzo pomocny, bardzo Ci dziękuję, na serio. To jest dla mnie, wiecie, to jest dla mnie... No, nie mogę dać za przeproszeniem dupy. Teraz ściana Ci będzie odchodzić, będziesz miał z tego malowania tyle, że włącz sobie lampkę, masz taką lampkę od kuzyna. Maluj po długości, czyli od drzwi do okna. Będziesz widział, gdzie malujesz. O! Czekajcie. Sprzęt jest? Jest. Działa? Działa. O. Wiecie co? Ja was chyba wezmę do góry. O, teraz będzie widać chyba. Dobra. Maluj po długości, czyli od drzwi do okna. Aha, tutaj mówicie, żeby tak malować od drzwi do okna. Wtedy będziesz widział. Słuchaj, to może nie jest głupie. Dobra, próbujemy. Ty, panie, a tu na dole jeszcze nie pomalowałeś tego. A to i tak pędzlem możesz tam później pomalować. Dobra, to nie jest tak źle. Jak widzę, że żona coraz użytniejsze zdania. No taka żona. Martuś, taka żona. Najbardziej mnie zawsze zastanawia, ile razy tym przejechać wałkiem. O, tutaj widzę, że już zostaje, ale to na początku tak jest. Ile tym wałkiem jechać? No widzicie, 7 poszła się bawić, a mnie zostawiła. A to jutro zrobię jej kontrę. Powiem, mężu, ale przecież ty nie pijesz. A ja powiem jej, wczoraj chlałaś? Daj mi spokój, kobieto. To mój syn i moja wnuczka i wnuczek. Normalnie zero litości. Zjadam już obiad. O, jeszcze kręcisz live, bo ogólnie już jestem. No to fajnie. Słuchaj, z widzami się trochę dłużej maluje niż normalnie. Ej, kryje ta farba dobrze, wiecie co? Teraz widzę. Teraz widzę, że ta farba dosyć dobrze kryje. No. Ej, jest mega. Najważniejsze był dobrze farbę rozprowadzał. Sufit malujesz? Tak. No właśnie, no to chyba dobrze rozprowadzam.
Właśnie jak tutaj mam tą lampkę, to widzę gdzie. Nie tutaj. Jak tutaj było tak, o tu widzę, gdzie jest pomalowane w miarę. Wiecie co? Dzięki w ogóle wielkie za wsparcie wszystkim. Naprawdę dzięki wielkie za wsparcie, bo to nie jest moja dziedzina, ja się na tym nie znam. I wiecie, no mam prawo się nie znać. Najważniejsze, żeby było dokładnie, nie? A zwłaszcza, że to nie moja kuchnia, tylko Gewowy. Dobrze rozprawić, żeby nie było grudek. Tyle czasu mnie nie było, a ty 10 lat, szkoda, że tak mało. No, 10 lajków jest, ale to nic. Wiesz, nie zawsze jest dzień, że ludzie też nie mają dnia, żeby lajkować, żeby słuchać takiego, kurwa, takiego, sorry za przekleństwo, takiego Albina. Ja się cieszę, że jesteście. W ogóle to czemu ja sobie farby tu nie dam, głąbie? Schodzisz na dół, wchodzisz do góry, schodzisz na dół. Przecież tą farbę możesz sobie wziąć tutaj, przecież ona nie waży 10 kilo. O! Co za głąb ze mnie nieraz. A ja latam na tej drabinie jak małpa. W tą i nazad, w tą i nazad, w tą i nazad. Jesteś Polak, masz znać na wszystkim. Taka cecha. Jesteś Polak, masz się znać na wszystkim. No. Więc się staram, nie? Więc się staram. Tak jakby. Trochę się staram, trochę pokazuję, że... Nie, ale... Ogólnie nie mam tak, że się czegoś jakoś tam boję specjalnie. Na przykład tu okleiłem szafkę, nie? Będziecie mieli też w odcinkach w kolejnych, bo jeszcze muszę oklejać szafki, to wiecie. To nie jest koniec mojej przygody. To nie jest tak, że wiecie. Właśnie i teraz nie wiem, czy z powrotem do końca malować, czy tylko tu, gdzie nie pomalowałem. Żeby nie było, wiecie, takich tych. Bo ja zawsze jak widzę po swoim malowaniu, że widać wtedy, gdzie że malował, nie? No ale trudno, przynajmniej oglądają. Oglądają, moi widzowie mnie bardzo oglądają. Jest ich naprawdę sporo ostatnio. Jest sporo, jest też osoby są wspierające. Także ja jestem zadowolony ze swojego kanału YouTube'owego. Właśnie ten moment mnie wkurza, że nie wiem, czy jechać tam dalej, czy już starczy. Mówiłem ci, jak sobie nie wypiję, to zaraz nie pytam, bo kokielenie człowiek lepiej myśli. No właśnie. To może ja za kurwa dziabnę coś, ty. Nie, bo jak żona... Nie wiem, czy tam akumulator nie będę musiał zmienić niedługo. Że kolejna robota się szykuje, bo coś mówię, że ciężko odpala. Nieraz. Ale na samochodach się znam. O. Słuchajcie, znam się na samochodach w miarę. Zawsze sobie, nawet w Niemczech naprawiam sobie nieraz sam, znaczy teraz już nie. O, słuchajcie, tutaj kawałek wałka. A w dupie nie przejmuj się tym. Nie, ściągnij to. Bo jak w Niemczech daję samochód do mechanika, to nie umieli naprawić, kazali mi kupić nowy samochód. Ja też się musiałem uczyć budowlanki na wiosnę, jak nas fachowiec wystawił. Czysty sarkazm to był, jak się czyta większe komentarze, to wszyscy się na wszystkim znają. A ja nawet nie wiem, czy oni takich sposobów próbowali. No. Wiesz, to malowanie ogólnie, wiecie, to była naprawdę, to musiałbym być osobą już kompletnie idiotą,
Już kompletnie musiałby być idiotą, żeby do malowania brać, wiecie, specjalistę, nie? Co jak co, ale wiecie, do malowania to nawet jak źle pomaluję, to się świat nie zawali. Kurwa, nie uwaliłeś szafki? Nie. Kasia, ja też się znam na samochodach, ale tylko na markach samochodowych. No widzisz, właśnie o tym mówię, że trzeba ścianę w domu normalnie sama, nikt mi nie doradzał i wyszło. Wiesz, ja tutaj mi doradzają moi widzowie, jak się ich pytam, nie? Raczej to nie jest nic złego z drugiej strony, że ktoś ci coś powie, żeby tak zrobić albo tak. Ale mówię, no na samochodach trochę się znam, bo ja mam szkołę mechaniczną, nie ogólnie. I zawsze wszystkie samochody robiłem sobie sam. Znaczy przynajmniej to, co mogłem tutaj w Niemczech, nie? Ty już malowałeś, czy nie malowałeś? Nie, to jeszcze nie malowałeś. Gdzie to? Gdzieś tutaj. Chyba wałek nawet jest dobry, bo się w ogóle nic nie chlapie. To co prawda jest gęsta ta. Nie dociskaj tak mocno wałka, luźno trzymaj. Luźno maluj. A ja właśnie faktycznie zauważyłeś to, ja dociskam jak ten. Jakbym, nie wiem, jakby to była puszka z piwem. No, ale widzę, że żeś wyczaił. Jak to żona zawsze mówi, że ja muszę tak dopierdolić, za przeproszeniem. Jak coś robię, że ja zawiązuję tak worki na śmieci, ja zakręcam wszystko tak mocno, nie wiem czemu tak jakoś mam. Gdzie to było? Tu gdzieś? Tu gdzieś. Dobra, czyli trzymam teraz luźno, ok. I dlatego może tyle siły na to tracę. Dlatego na to siły tyle traciłem zawsze. Jakbyś miał wybierać, to byś zjadł spaghetti bolognese, spaghetti carbonara, żelki gumowe. Żelki gumowe. Pojedzone, posprzątane i dalej stoję. Wstawię sobie wodę na kawę, to mnie zawołają, to zawsze działa. A, ty jesteś na tym! W podróży, słuchajcie, hobby na haku. Możecie do niego wejść. Fajne, bardzo fajne ma filmy. Z podróżowania, z jeżdżenia ciężarówką. Wejdźcie sobie do niego, hobby na haku. Tutaj jest pod spodem. Hobby na haku. Mój znajomy z YouTube'a. Znamy się ogólnie tylko z YouTube'a, ale oglądam jego filmy. On również zagląda do mnie. Także wiecie, taka trochę nasza współpraca YouTube'owa. Także wejdźcie sobie, zobaczcie. Może znajdziecie coś za sobą, bo słuchajcie, ja mam wielki szacunek nie tylko do budowlańców, w ogóle do każdego zawodu mam szacunek, bo uważam, że każdy zawód jest naprawdę przydatny. To pokazało nam w czasie korony, jak wiecie, zabrakło kierowców, bo wiadomo co było, co się działo, nie? Nie było papierów w toaletach, to tamto.
bo nie miał kto przywieźć, także ja podziwiam kierowców ciężarówek, budowlańców, bo to ciężka robota. Ja też sobie kawę zaraz robię. Ja sobie nie zrobię, ty sobie Gamoniu nic nie zrobisz, przecież masz wszystko wyciągnięte. Kurde, a nie mówiłem. A ja nie mogę. Ja nie mogę sobie kawy zrobić. Teraz nie mogę, bo musiałem pościć ze względu na te badania. Teraz sobie nie mogę zrobić, bo nie mam czajnika. Ale jakby sobie tam zagotował. O, nie, dobra. Trudno. Niech piją sobie widzowie, a ty kurwa maluj. Gdzie to pomalowane? Tutaj gdzieś. Tu gdzieś się skończyło. Leciutko, nie przyciskaj jak ci kolega po fachu doradził. Nie musisz przyciskać mocno, Albin. Jest ok. To nie kopalnia. To nie musisz walić młotem czy tam czym. O. Witam ponownie, hejka, hejka, Dominika. Siema, mam dzisiaj urodziny. To wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. 100 lat. Żyj zdrowo i chodź do szkoły. Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Kawka dobra jest na fajrat, będziesz podziwiał wtedy swoje dzieło. To się okaże, czy będę podziwiał, czy będę wyklinał. Jeszcze płytki chciałem pomalować. Jeszcze chciałem pomalować płytki. Tylko już teraz nie wiem, czy mi się uda, ale musi mi się udać. Może to będę 2 razy malował, ale może raz starczy, jak tu kolega mówił. Że po co 2 razy, jak po pierwszym razie jest efekt. Faktycznie. Kurde, raz pomaluj, powiesz, że nie zdążyłeś. Albo powiesz, o właśnie, możesz powiedzieć, że wyglądało, że jest ok już. Albo nie, powiem, że kochanie, to ci jeszcze pomaluję, chciałem, żeby starczyło farby. I zostawiłem farby jeszcze na przedpokój. Jak masz plan? No. I raz starczy. Nie musisz wszystkiego kobieta widzieć. Jestem już, mam te gumisie, to dobrze. Nawet jak ci za bardzo nie wyjdzie, to przynajmniej będzie czysto. Dokładnie. Przynajmniej będzie odświeżone, nie? Ej, tu jest trochę niebezpiecznie to już. Na was zgonię, powiem, że wy mówiliście, że was starczy. Żona nie będzie oglądała, bo żona nie lubi live'ów. Żona raczej nie będzie to oglądała powtórki. Nie, naprawdę jest dobrze. Naprawdę raz starczy. Po co 2 razy, panie? Nie zdążysz jutro na ten. To jeszcze chciałeś płytki pomalować. O, dawaj ten bałek. Maluj. Nie w tą stronę.
Nie, to tak jak malować samochód 2 razy, nie? Po co, jak za pierwszym razem wyszło dobrze? Zresztą ściana biała. Ja to maluję na takiej przedłużce, nie muszę na drabinę wchodzić. Ja na szczęście już skończyłem szkołę, dzięki Bogu. No, nie ciesz się tak, nie ciesz, bo jakbyś musiała chodzić do pracy, zobaczysz jak ci będzie brakować tej szkoły. To się tak wydaje, człowiek się cieszy, że koniec szkoły. No to ja cieszę się, że weekend, ale później człowiek musi do roboty już chodzić, nie? Siemanko, siemanko, zróbmy test. Zgaś światło i zostaw te z latarki i zobaczymy, czy widzisz, gdzie malujesz. Czy widzę, gdzie maluję? No, widzę, gdzie maluję. Znaczy, tam już wyschło. Tu widzę, że jest mokro, dotąd to już wysycha. No, widzę. A co, wydaje ci się, że maluję źle? Siemanko, siemanko tęczowy. Chyba widzę gdzie. A czy widać, gdzie jest pomalowane, gdzie nie? Co zostawić przy tym świetle? Znaczy na pewno jest widocznie, gdzie jest pomalowane już. Wydaje mi się, że tu pomalowałem wszędzie dokładnie. No właśnie, maluj tam, gdzie sucho. Myślę, że dobrze. Ej, ja ile to będzie trwało? O matko, jak się wyrobię, to będzie koniec. Nie wiem. Tylko, że tam już z tyłu już wyschło, nie? Już widać, że już jest tam wyschnięte. Ło! Chyba rozwalisz się. Okej, tu jest. Tak, widzę. Jest okej. W ogóle chyba lepiej jest bez tego światła, co tam. To jest chyba lepsze. Panie po ciemku maluje, co ty zgłupiał? Tam gdzie malowałeś, nie maluj. No dobra, kumam. Ups. Dobra. Dobrze jest? Chyba jest ok. Bierz tą farbę. Zabierz swoich kolegów. Ile jesteście tutaj? Truskawki. Co jest? Boczne światło jest najlepsze do tego rzeczy tego typu. Aha. No właśnie, bo wtedy widać, gdzie się maluje. Panie, dobrze pomalowałeś? Chyba ci dobrze. Jo, chyba jo. No, faktycznie, wtedy widać dobrze.
Kurde, ile to sportu się człowiek przy tym narobi. Nie musisz chodzić na sport już, chłopie. A tam? Nie no, tam już pomalowałeś, tam nie musisz. Kobieta przyjdzie, to zapłatę od niej będę chciał. Co to znaczy? Ja się wyszaleję. Ja poświęcam swój czas. Powiem, nie ma kotku. Tutaj, dawaj, dawaj. Wiecie co? Ja chyba lepiej to położę tutaj. Bo jak to spadnie z tego. O. O tak, to jest jak się puszcza psa. Ktoś tam psa puścił i woła. Psa się tylko wtedy spuszcza, jak się ma 100% pewność, że jest jego w stanie odwołać. A później się drze na psa, znam tego gościa. Później się drze na psa i go kurde leje. No chłopie. Z psem to jak z dzieckiem. No, jeszcze Polak. Nie masz kija od miotły? Załóż go kij, wałek i na ziemi. Nie wiem właśnie gdzie jest, a mówią, że budowlance mają lekką robotę. Ile to się trzeba naskakać? Dokładnie. Nie jest tak łatwo. Mam, ale w piwnicy gdzieś. No bo wiecie, to sufit to taki mały, nie? To mówię, nie będę brał, pomaluję. Ja w ogóle lubię jak mam blisko ścianę, blisko gęby. Nie, budowlanka jest ciężka. Budowlanka to jest bardzo ciężka. A później się dziwi, że budowlaniec bierze tyle czy tyle. Nie wiem ile teraz budowlaniec bierze. Tam 36 zł ktoś pisał, że zarabia na godzinę. To nic, to jest malowanie, ale jakaś gładź, kafelki. To jest dopiero masakra. Kaszuby pozdrawiają. O, pozdrowienia. Kaszuby, Grzegorz. Na Kaszubach mi samochód stanął. W Kartuzach? Coś takiego. Czy gdzieś tam indziej. Ale na Kaszubach. Któryś rok. Przyczepą jak byliśmy. Jechaliśmy na Mazury. Chyba było 3 lata temu. Jechaliśmy na Mazury i nie dojechaliśmy. A mi samochód po niemieckim właśnie, po niemieckim w ogóle ten mechaniku. Niemiecki mechanik wymieniał filtr DPF. Wymieniał filtr DPF i tak wymienił. O, kurwa. Mówiłem? Odeszła farba. I sobie teraz wyobraźcie, jakby miał tutaj zdrapywać, to ja wiem, w jakim stanie są te ściany ichniejsze niemieckie. No i mi samochód tam stanął właśnie w tych Kaszubach. To są właśnie ściany niemieckie. Tutaj było jakieś gładź. Pani pędzelkiem zamalujesz. Leszek 11 lat w branży, raz lepiej, raz gorzej. Ja mam 35 zł. Wiadomo, jak idę na fuchę, to bierę od całości. No tak. Wiadomo, wtedy się umawiasz na godzinę. Ale widzisz, jakie tu są ściany? Tam już mi odlazło. Tam już mi odlazło. Kurwa, fu. Gdzie to jest? Tutaj już mi kawałek odlazło. O. Jakbym teraz miał ściągać tą tapetę, to by to było, wiecie, to by wyglądało jak... No po prostu wiem, że po tej tapecie jakbym ją ściągnął, to bym musiał, kurde, kłaść jakąś gładź tam. Nie wiem, co to się tam kładzie. Więc wolę tego nie ruszać. Na razie to obejdziemy sobie tutaj. O. O. Zamalujesz pędzelkiem, nie będzie widać. Po prostu odchodzi. Ja 35 lat w branży pracuję, teraz jako murarz wewnątrz 43 na godzinę.
To jest taka już w miarę stawka w Polsce, czy jeszcze, czy to jest za mało? Bo ja się ogólnie nie orientuję, jak się teraz zarabia w Polsce. W żadnych tych. Wiem, że kierowcy ciężarówek mają ładnie, ale wiecie, to jaką mają pracę cały czas poza domem. Tak, musiałem tam. Cały czas poza domem też ciężka robota. Ja 32 lat w branży rolniczej. O! A ja... Co ty, pani, się możesz wypowiedzieć? Ty pracujesz, kurwa, jak robol w fabryce. Jak nie czekolady, to ryb. Ale niedługo to się zmieni. Ja się wybiję na YouTubie. Już nie będę rąbał. Będę malował ściany, wy mi będziecie pomagać i będziemy się kasą dzielić na pół. Nie no, muszę to zamalować pędzelkiem. No. Tą pieprzoną tą. Tylko nie masz pędzelek, umyłeś, panie. To paluszkiem. Nie. Latem ponad 50, ale zimą nastała, więc stawki poszły w dół. Ale mnie nie interesują narzędzia i transport. Wiecie, wszystko jest potrzebne, nie? Wszystko jest potrzebne. Więc to muszę tutaj tak leciutko, bo tu odeszła farba. O. 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 I sobie poradziłem. No. Widzicie, jakie te ściany są niemieckie? Że malujesz i ci odchodzi stara ta. Dobra, ej, to sufit jest pomalowany. Jak wy sądzicie? Myślę, że sufit jest pomalowany. Jest! Ile to minęło? 2,5 godziny. 2,5 godziny malowałem sufit. Dobra, to nic. Dobra, zapal światło. Chyba jest ok. Pokaż. O pewnie, panie, raz starczy. Ta kobieta się nie zna. 2 razy. 2 razy to nie se maluje brwi. Albo rzęsy. Jest! Udało się! Dobra, teraz muszę ściany malować, ale że jestem już na drabinie, to chyba zacznę chyba te, nie? Czy jak to zrobić? Bo i tak sobie mam tylko tą i tą, bo tą zostawiam, bo tu będzie tapeta. Tu będzie tapeta dotąd. Wyschnie będzie jeszcze inaczej. No właśnie, więc zabieram was na chwilę na dół. Zabieram was na dół. Gdzie tu jest? Tutaj. To już mi nie będzie potrzebne te światełko z boku, bo to już będę widział na dole. Najgorsze jest na górze zawsze. Powiem, że fachowcy powiedzieli, że raz starczy. Maluj okienną ścianę. Aha, czyli tą. No dobra. To malujemy tą okienną. Zamknij to. Wiecie, że mi się naprawdę zarąbiście z wami pracuje? Słuchajcie, mega. Raz, że mogę się do was odezwać. Jestem ciekaw, jak w ogóle wszyscy wyglądacie. Jestem ciekaw, jak wyglądacie. To, że dużo osób jest budowlańcem, tam 2 osoby. Tutaj jedna jest pani, pracuje przy rolnictwie. Fajnie tak. Każdy się czymś innym zajmuje, nie? Bo ja to jak mam swoich znajomych z pracy, elo, znajomych z pracy swoich, no to wszyscy wiecie, no. Wszyscy się zajmują tym samym co ja, czyli rybami. Ale wnęki już nie? No wnękę już pomalowałem, to chyba już nie muszę. Chyba ta farba jest dobra. Tylko jak będziesz tak napitalał cały czas, to zaraz znowu. Dobra farba, malujesz raz i wychodzi dobrze, a kupisz dziadostwo, to 3 razy trzeba malować. Dokładnie.
Ja już garbaty, szczerbaty, łysy, nic specjalnego. Leszek, ale to garbaty i tak dalej. A to nie zmienia się, że może jesteś dobrym człowiekiem. To wiesz, jak ktoś jest garbaty, czy tam bez zębów, to wolę znać taką osobę jak ty na przykład, która jest garbata i mówi, na przykład pisze, że bez zębów. Widocznie przeszedłeś już dużo lat jak masz. To nie zmienia, że możesz być lepszym człowiekiem. Maluj z góry na dół. Ok. To znaczy, to jeszcze raz to zaraz tamten. To może być lepszym człowiekiem niż taka osoba, która wiesz, no to poczekaj, to jeszcze raz to pomaluję z góry na dół. Niż taka osoba, która jest wypacykowana, czy tam wiesz, wychuchana, nie? Słuchajcie, to jest tylko wygląd, gdzie i tak później nie ma to najmniejszego znaczenia, bo się wszyscy zestarzejemy. Takie jest moje zdanie. Wszyscy się zestarzejemy i będziemy starzy. Będziemy garbaci i pójdziemy i tak wszyscy w piach, za przeproszeniem, nie? Piękno, myślę, że tu wiem, że się liczy, wiecie, jak tam człowiek ma kobietę i tak dalej, no to by chciał, żeby była ładna. No tak. Ale myślę, że wygląd nie świadczy o człowieku. Nie na darmo mówią, że otwórz to okno. Nie na darmo mówią, że nie oceniaj książki po okładce. Ja tam dopiero mam 33 lata. No to ale jesteśmy w podobnym wieku, ja mam 37. Jesteśmy w bardzo podobnym wieku. Więc ja Cię szanuję i cieszę się, że trafiłeś na mój kanał, naprawdę, bo dużo mi pomagacie. Dużo mi pomagacie. Jeszcze trochę. Ja się przynajmniej mogę kogoś dowiedzieć, bo niestety tato mi nie pokazał, jak to się robi. Jakby mi pokazał, to bym wiedział, a tak mi nie pokazał. Nic mi nie pokazał. Okej. No i? I co? Pomalowana ta. Michał, ja Ci powiem, Albi maluje piankowym wałkiem, zajebiście idzie. Powiem Ci, tym też idzie bardzo dobrze. Nie mogę narzekać, naprawdę idzie dobrze nim. Dobra, no i okej. Którą ścianę teraz? Chyba tą tutaj, gdzie z Wami rozmawiam. Bo tamtą zostawiam, nie? No to co będzie szybko. No to co tak szybko? Ja skończę? A nie, jeszcze płytki będziesz malował. Dobra, maluj teraz tą, chyba tą drugą. Bo i tak jestem już tutaj. A to musi z powrotem widzę brać. Ty chyba masz tam na ścianach raufaza. Nie, tutaj nie, w kuchni nie ma. Ale ściany są do dupy. Ściany są do dupy. Zresztą mieszkałeś tutaj, to wiesz. Maluj następną. Czyli, bo to mnie maluje. To mówiliście, żeby nie malować tam, gdzie będzie tapeta. Dawaj tutaj tą teraz. Fuck. Nie no, panie, ale wiecie co, muszę... Zejdzie może. Dobra. Dawaj, bierz się za kolejną.
Muszę mieć z wami rozmawiać, więcej malować. Nie, żartuję. Sonia też wykończeniówka, tak zwany TRW. Mój tata coś mi tam pokazywał, ale głównie w drzewie siedzi, a ja wykończeniówka. A mój to nawet nie wiem, w czym siedział. Dobra, lecę kolejną. Teraz tutaj troszkę. Dobra. Idziemy dalej. Panie, przykleiło ci się. Dobra. Już i zawsze tak jest, że jak się pomaluje, to jakieś muchy wskakują. W budowlance w szkole jedyne czego się nauczyłem to w karty, bo jak była jakaś robota, to sprzęty popalone. Takie praktyki miałem. Powiem tak. Ja uważam, że ze szkoły nie wyniosłem kompletnie nic. Ja uważam, że z mojej szkoły nie wyniosłem zupełnie nic. Tak, z praktyk, które miałem na przykład tam u mojego szefa, którego serdecznie pozdrawiam, może mnie kiedyś tam zobaczy gdzieś, to z praktyk, ale z takich praktyk, gdzie wiecie, gdzie naprawdę robiłem tam coś, a nie wiecie, tylko teoria, nie? To wyniosłem dużo z takich praktyk. No właśnie w tej szkoły mechanicznej, no i chodziłem oprócz tego jeszcze właśnie na te kursy zawodowe tak zwane, bo jestem też ja jestem po zawodówce, mechanik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych. Bardzo fajny zawód, choć teraz już nie wiem, czy jeszcze są, czy jeszcze robią zawodówki? Nie, robią jeszcze, robią. Przecież znam osobę, która pracuje na CNC. Ja chodziłem ogólnie do wielozawodowej jak coś. Zasadnicza szkoła zawodowa cechów rzemiosł różnych i małej przedsiębiorczości. Miałem coś takiego. To była szkoła taka trochę jakby półprywatna, bo ja płaciłem ze swoich praktyk pieniądze, a reszta była chyba tam za darmo z państwa czy skądś, nie? Zawodówka, potem poszedłem do technikum i od razu do pracy. A ja słuchajcie, skończyłem szkołę, a jeszcze trochę miałem tej szkoły, tylko że już wiedziałem, że już oceny są wystawione. No i wyjechałem do Hiszpanii. W wieku 18 lat, nie? Wyjechałem do Hiszpanii w wieku 18 lat. No i tam siedziałem 3,5 roku. Także w swoim zawodzie to tylko tyle, co pracowałem, co się nauczyłem tam w szkole, nie? Ale bardzo wspominam swoją, poczekajcie, tu muszę tak, teraz góry na dół, ale bardzo dobrze wspominam swoją zawodówkę. No bo się nauczyłem naprawdę dużo, nie? Miałem takiego szefa, który naprawdę
no, poświęcił czas. Zawodów, kursów nie mam, wszystkiego się musiałem sam nauczyć fachowców. Dachy też przykrywamy, ale, no to słuchaj, myślę, że to też jest dobrze, bo ci przynajmniej wiesz, fachowcy, prawdziwi fachowcy ci powiedzą, jak to jest, nie? A nie tylko, jak to się mówi, teorii. Bo dużo osób tylko jest tak zwane teorii, ja to się śmieję właśnie z niemieckich fachowców, którzy mają właśnie tylko teorii. Teorii. A praktyki zero. A w zawodówce wydaje mi się, że właśnie to jest też dobre. No bo masz te praktyki, nie? Możesz naprawdę się dowiedzieć co i jak. Uczysz się, masz dobrego nauczyciela, czyli tam szefa. Co prawda mało płacili, bo mi płacili wtedy w tamtych czasach, jak pracowałem, to mi płacili tam chyba 70 zł za pierwszy miesiąc, który się tam chodziło. Nie wiem ile to się chodziło. Raz w tygodniu chyba. No. Później było drugi rok trochę więcej. Trzeci rok trochę więcej. Dobra, kolejną ścianę. Ty, ale powiem wam, że to był dobry pomysł zagruntować tę ścianę. Lepiej się trzyma ta farba. Faktycznie dużo lepiej się trzyma. Wiecie co? Za daleko mi tam stoicie. Będzie mi bez was smutno. Chodźcie bliżej. Chodźcie do mnie bliżej. O. Grunt jest jak klej. Właśnie, widzisz. Naprawdę widzę to teraz, jak maluję to, bo zawsze malowałem bez gruntowania i widzę, że ta farba się trzyma i to wcale właśnie widzę, że jednak coś w tym jest. Jednak to nie jest jakaś fikcja i tak dalej. Jednak naprawdę coś tam ma to jakieś znaczenie. Bo to widać, że ta farba i 100 razy mi się lepiej maluje niż jak malowałem. Niż jak malowałem tam powiedzmy ostatnim razem, gdzie nie gruntowałem. 100 razy się lepiej maluje. Ta farba się faktycznie jednak trzyma, nie? I to czuć. I faktycznie jej tutaj raz starczy na waszą odpowiedzialność. Raz starczy. Myślę, że kuchnia i tak, wiecie, to nie było nie wiadomo tutaj jak brudno czy coś. Czy wiadomo, że wiecie, żółte, bo tu się gotuje, nie? Ja tylko zawodówkę chciałem do technikum, ale armia mnie zwerbowała na rok, na półtora roku. No i potem już mi się odechciało technikum. No i praca do dziś dzień. A który rocznik jesteś? Pytają się ciebie? Ja do zawodówki nie poszedłem. Z tego względu, raczej do zawodówki, do wojska nie poszedłem. No bo wyjechałem za granicę, nie? Ja wyjechałem za granicę i na komisji wojskowej zgłosiłem, że no miałem wpisane w książeczkę emigracja Hiszpania, nie? Więc mnie się wojsko utegowało. Mnie wojsko nie pochłonęło. Ale powiem wam szczerze, że teraz w tych czasach przydałoby się te wojsko, słuchajcie. Przydałoby się te wojsko, zwłaszcza tym wszystkim. Gdzie tu jest? Stary dziatus jestem. Lepiej nie będę pisać. Pisz, Leszek! No, przestań, pisz. Ja mam 37 lat i też niedługo będę stary dziad. Będę stary dziad i tak będzie. I tego się nie zmieni. Każdy z nas kiedyś będzie starym dziadem. Wracając do tego, to że właśnie takie wojsko by się przydało. Słuchajcie. Przydałoby się wojsko, bo jak widać teraz, jak widzę nieraz, wiecie, to młodzież, oczywiście nic nie mam, ja też byłem młody, też wariowałem, ale wydaje mi się, że ta młodzież dzisiaj no jest trochę jakaś taka inna.
My też wszyscy byliśmy młodzi, tak, wiem. Ale ja pamiętam, że człowiek musiał za przeproszeniem zapitalać, żeby coś dostać. Ja dlatego swojemu synowi, wiecie, jeśli chodzi o ten, to też nie jestem taką osobą, że mu... On ma rodzinę, on musi pracować. Jak prawo jazdy robił, to sobie też musiał zarobić na te prawo jazdy połowę. Nie to, żebym się tutaj chwalił czymś, że wiecie, że syn, ale... Gdybyś miał pomieszczenie z GK czy z płyt kartowizy, to nigdy nie gruntować, bo przy malowaniu wyjdą tak zawsze tak zwane baranki. Okej. Dobrze wiedzieć. Ale to nie są chyba. To nie. To nie. To jest zwykła ściana pomalowana przez jakiegoś niemieckiego specjalistę. Znaczy pomalowana. Położona tym, kurde, gładzią, to nawet nie wygląda... Dlatego oni kładą tą całą raufazę, czy jakoś tak to się nazywa u nas. Bo naprawdę te ściany nie są wygładzone, tylko są pierdyknięte tak, jakby się śpieszył jakiś Andrzej. Są po prostu pierdyknięte i... No i jest to źle zrobione, nie będę ukrywał. Jest to kurde źle zrobione. Oni... Tu jakiś taki ten był. Oni nie potrafią tego... Niestety... Uważam, że budowlankę to nie nadają się. Ej, to co, już? Co wy tam piszecie? Co wy piszecie? Gruntować można tylko łączenie płyt, ale to już inny level. Ja zostałam na gospodarstwie. No ja musiałem wyjechać za granicę. Ej, i co? I co teraz? Ja bym zostawił to... A ten pomalowałeś do końca? Jo. Ja bym to zostawił chyba na raz. Kto weźmie to na swoją klatę? Kurde, nie wiem. Która jest godzina? 16. Bo ja chcę te płytki jeszcze pomalować. Dobra, zostaw to na raz. Trudno. Na odpowiedzialność Leszka i Piotra. Na waszą odpowiedzialność. Nie, żartuję oczywiście. Oczywiście żartuję. Nikt tutaj żadnej winy nie będzie ponosić, ani nic. Powiem żonie, że zrobiłem raz, że mi nie starczyło czasu. Otwórz okno, niech troszkę powietrze wejdzie. No, to już okno ma takie, a płytki czym się maluje? Ja kupiłem taki specjalny do płytek, ale otworzę to okno całkowicie. O! Panie, ty debilu, postawiłeś pędzel na gazecie. Postawiłeś pędzel na gazecie, teraz jak odkleisz, to będziesz pewnie z pędzlem, z tym. A może jeszcze nie? Nie, jeszcze nie przyschło tak. Ja. Ty to jesteś specjalista. Panie, tu połóż. Tu połóż. Aha, jeszcze muszę tutaj pomalować. No idiota. Przecież wiedziałeś, że to się przyklei. Dlaczego tak zrobiłeś? No bo to jest tylko do mieszania. No to nic. A talerz też nie kładziesz na podłodze. Dobra. Dobra, ale trudno z tym. Będzie się przejmował patyczkiem. Dobra. A jeszcze to muszę pomalować tą. Tylko, że to muszę pędzlem pomalować. Tą ścianę tutaj, bo tej jeszcze nie ma pomalowanej. Tej malutkiej, nie? I co trwałe, to jest czyścić można. Kurde, ja nie wiem. Musisz się spytać fachowców, czym płytki malować. Zaraz wam pokażę jaką farbę. Ale muszę i tak pomalować pierw to. No tu dosyć, że mi zostało tej farby dużo. Ło! No i pomalujesz tą i będzie po robocie. I fajrant.
Włóż to na razie do kubeczka. Chyba nie zasnie tak szybko, nie? Na razie zostawię to tutaj. Raczej nie powinno zasnąć tak szybko. Ja płytki co najwyżej wymieniam albo skubam i kładę nowe. No ja kurde... Ja niestety, no wiesz, no to nie moje mieszkanie, więc muszę... Nie mogę sobie tak skuć tych płytek, tylko muszę je po prostu pomalować. Pierwsze słyszę, żeby płytki ktoś malował. W Niemczech to jest dosyć... O, Moniusiu, jak śpisz? Poczekajcie. Chciałem pędzel wziąć, tak. No bo ja specjalnie te płytki że tę. Specjalnie te płytki... Leszek, ja też. Widzicie? A to w Niemczech takie są ten. Teraz wam pokażę. Tylko pomaluję to, ale to pomaluję tym normalnie. To pomaluję normalnie pędzlem. A tutaj wałek nie wejdzie żaden. Widzicie, a ludzie malują, kurde. O te płytki, które widzicie tutaj, co są. No one są takie żółte. Panie. Paluszkiem. Tu i tak później będzie, bo chcę zrobić to tutaj jeszcze później. Cześć kierownik. Przecież na płytkach jest politura, tak czy siak farba zawsze odejdzie. Właśnie te płytki są malowane już. Cześć kierownik, siema! Te płytki są już malowane, wiesz? Niejednokrotnie, one są już chyba malowane 2 razy. I tylko nie taką farbą, nie? Zaraz ci pokażę jaką farbą. Cześć kierownik, widzisz, muszę kuchnię odtegować. Renata, gdybyś nawet pomalowała płytki tutaj po kilku myciach farba odejdzie tak czy siak. Ja wam pokażę, pany, tą farbę. Bo ja już te płytki tu zdarłem, tą farbę, która jest tu na dole. Nie wiem, czy widać. To już jest zdarte, także ja tak czy siak ja już muszę to pomalować, czy tego chcę, czy tego nie chcę. Po prostu muszę już. Bo mówię, te płytki były już malowane. Tak też myślałam. Chyba że mówimy o innych płytkach jakichś. Nie wiem, ale są tylko jedne płytki przecież. Nie ma jakichś tam innych specjalnych płytek do malowania na przykład. Może są jakieś specjalne farby do płytek? Tak, zaraz wam pokażę, poczekajcie. Ja wam pokażę tę farbę do płytek. Wiecie, ja też na przykład nie wiedziałem, że są teraz takie panele. Są teraz takie fajne panele. Jakieś plastikowe, jakieś naklejane. Jest teraz tyle tego. Zaraz wam przyniosę tą farbę. Do tego kupiłem sobie wałeczek taki. No to pierwsze się z tym tematem mierzę, żeby można było płytki malować. Widocznie zrobione są one pod malowanie. Kurde, ja tym bardziej nie wiem. Ej. Ja tym bardziej nie mam pojęcia.
Mówię, wiem, bo już po prostu te płytki malowałem nieraz. Więc dlatego dla mnie to jest, myślałem, że taki temat jest wśród budowlańców. Ale wiecie, to może jest wśród budowlańców niemieckich. O, Niemcy mają całkiem inny sposób, nie? Wiecie, gorszy jak dla mnie, nie? Mi się wydaje, że Niemcy gorzej się znają na tym wszystkim niż fachowcy z Polski. O. Czekaj, ta. Aha, tu nie musisz, tu nie musisz. Bo tu zauważyłem, że mi tu jest niedomalowane. O. To fachowcy powinni się za kanał na YouTubie sobie założyć taki. I kasę trzepać jeszcze oprócz tego. Oprócz budowlanki. Tylko wiem, to nie ma czasu. Ja doskonale wiem o tym. Mi jest ciężko, to dopiero jak się na budowie pracuje. W ogóle na budowie są 12, czy jak to jest teraz na budowie? Bez urazy, ale kto maluje płytki? Albin chce pewnie szybko i tanie, więc zdecydował się na malowanie. No to pierwszy system. Raczej to, że tanio, to może ten. Chcieliśmy tylko odświeżyć. Wiecie, nie bezgruntownie. A po drugie, ja płytek bym się nie podjął. Ja robię po 10 godzin. No wiesz, sobie chłopak uważa. Mówię, ja nie znam się na tym kompletnie, dlatego ja bym się za to nie wziął, bo ja wiem, że ja bym sobie nie dał rady, kompletnie nie dałbym sobie z tym rady. Byłoby krzywo, byłoby brzydko, także moim zdaniem, jak dla mnie, mi jest lepiej to pomalować. Mi to jest lepiej pomalować, bo na malowaniu w miarę się znam. Co tam się znasz? Gówno się znasz. Na malowaniu się też nie znasz. No. Także dlatego taka decyzja, nie? A musiałbym to zgłaszać, wiecie, wywieźć płytki. Ojej, to jest tyle roboty tutaj w Niemczech, żeby to załatwić. To wynajęte, chce chłopak odświeżyć. A w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Chińczycy wszystko wymyślą. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Idę po tą farbę. Naprawdę jest taka farba. Gdzie ona jest? To jest ta. A ta jest do grzejników. To jest coś takiego. Spezial Lack für Fliesen, für Innen, Wasser, Haftung. Taka. Także wiem, wiem, że jest taka farba, nie? Dlatego wam mówię, ale Sio starczy ten raz. Może jeszcze jeden raz? Czyli farba lateksowa. Spezial Lack für alle üblichen Wandfliesen im Wohnbereich. Do kuchni, łazienki, do toalety. Nie do Bodenfliesen, czyli do podłogi, nie? Staubtrocken nach 1 Stunde, nach 2 Stunden überdrehen, nach 2 Stunden voll beschleunigen, Jest napisane, że później trzeba używać, czyli farba lateksowa. Chyba tak. Niemcy zakrywały, że pożal się Boże. Dokładnie. Nie ma tutaj fachowców, na których bym mógł polegać. Dobra, słuchajcie. Myślę, że nie ma co przeciągać. Zostało mi jeszcze trochę farby. Nie wiem, co z nią zrobić. I co z tym pudełeczkiem? Wywalić? Myć to? Kosztuje euro.
Czy jeszcze raz, czy jeszcze coś pomalować? Wnęki? Nie, jest pomalowane. Czy może jeszcze raz malować? Nie. Cholera. No tam ta ściana mi tak trochę jakby przebija, ale chyba z tego względu, że ona jest jeszcze mokra, nie? Chyba jest jeszcze mokra, bo tu ogólnie wygląda ładnie. Umyj. O, truskawki z makaronem jest jeszcze. Myślałem, że jeszcze nie ma. I co? Ja sobie poświecę. No tam widać, że przebija. O, tu jaki pasek został. Panie, jaki pasek został. Weź to szybko pomaluj. Tutaj. O, tu też chyba kawałek został. No, tu został kawałek. Dobra, ja wiem, że nie powinienem, ale dobrze, że ja sobie. Gdzie ten pasek był? Gdzie to było? Nie, tam jest strasznie. Został tam taki wielki pasek. Panie, bo szybko chciałeś fajran zrobić. Dobra. I zobacz jeszcze pod światełko. No, tu jeszcze jest taki maluteńki paseczek. Ale dosłownie taki milimetrowy. Tu. Wiem, że może później być widać, ale słuchajcie, no. Tu było jakieś niedociągnięcie. A tak jest git. Słuchajcie, wyszło super, naprawdę. Wyszło fajnie. Dobra, wkładaj ten bałek z powrotem. Co wy tu piszecie? Raz jestem, raz mnie nie ma. O matko, jak mi się tutaj widzę tablet potegował. Dobrze, że jest. Listwy przy podłodze. Listwy pomaluj, listwy przy podłodze. Umyj. Co? Umyj, nie lubię marnować nawet jak tanie. Wszędzie latam. Dlatego okna i okna może pomalować. Wszystko pokryje, dlatego płytki są normalne. Listwy podłogowe pomaluj, no chyba, że będziesz wymieniał. Nie, będę malował. Zawsze możesz drugi raz pomalować sufit. Ja bym chyba nie ruszał. Chyba wydaje mi się, że jest biało. No, jest biało. Tak, listwy chcę też pomalować, tylko nie wiem jaką farbą. Jaką farbą pomalować listwy? No to mi zostało troszeczkę tej farby, ale to umyję faktycznie. To zostało mi troszeczkę tej farby. Bo teraz chciałem płytki malować. Tą taśmę już ściągnąć wtedy? Że tą farbą malować, czy tą farbą do płytek te listwy? Listwy olejną. Panie, tu nie ma olejnej. W Niemczech olejnej nie dostaniesz. Nie ma olejnej. Mam taką do płytek i chyba tą taką do płytek pomaluję. Możesz tą samą. No dobra. Czyli tą co ściany mówicie? No, czyli muszę okleić teraz znowu. Czekajcie, muszę tutaj zrobić wtedy porządek, bo ja chciałem to też pomalować, tak? Te listwy. Tylko twój sprzęt musisz tutaj troszkę ogarnąć. I gdzie jest moja taśma? Tam jest taśma. Listwy i tak się nie rzucają w oczy. No właśnie. Chodźcie tutaj. Zostało mi trochę tej farby, to zrobię to. Faktycznie zrobię to jeszcze. To nie salon mody. Dobra, maluj panie. Chodźcie tutaj na podłogę. A tą taśmę już ściągać, czy jeszcze nie?
Będzie kontrast z płytkami, jeśli listwy pomalujesz na tą samą farbą, ale wybór należy do Ciebie. Z płytkami, kontrast z płytkami. Ale jak pomaluję tą co ściany, 2 razy. Nie no, pomalować muszę, słuchajcie, one są straszne już są. Nie, płytki tak miałem malować. Znaczy płytki, listwy. Dawaj to. Pierdol. Aha, czegoś się już nauczyłem. Tylko teraz pytanie. Szlifnij trochę papierem te listy. Kurde, nie mam. Kurde, nie mam żadnego papieru. Masz papier? Nie, nie masz. Teraz by wypadało to zostawić wtedy, ale okleić możesz. Kurde, nie mam papieru. Może nie będzie tak źle. Wiecie, zawsze jak będzie już troszkę białe, to już będzie i tak inaczej, nie? Masz zamiar malować listy tą samą farbą, co malowałeś ściany? A co nie? To którą pomalować? Czy tą co płytki? Mam tą do płytek, jeszcze mam taką do grzejników. To mogę też taką pomalować. Na razie okleję. Jakie pytanie. Zaraz dostaniesz zjeby tu od specjalistów, chłopie. Cię kurwa zrugają. Wszyscy. Przecież przy myciu podłogi ona odejdzie, bo to emulsja. Ale tą co płytki pomaluje? To chyba nie. Albo wiecie co? Nie. Ja może to po prostu zostawię. Bo wiem, że jest taki żel, który się nakłada na te listwy i te listwy mogą wtedy fajnie zrobić je tak. Tą możesz. No to zrobię tą co kafelki. No, już się sprawa wyjaśniła. Matko, musisz to usunąć z internetu, żeby nikt nie miał do tego dostępu. To powinien być tytuł "Jak tego nie robić". Nie. Że... Zawsze możesz sobie tłumaczyć, że to nie jest twoje mieszkanie, chłopie. W domu byś tak nie zrobił. Tak sobie tłumacz. To nie twoje mieszkanie. W domu byś tak nie zrobił. To jest czyste, przecież myłeś te listy. W miarę. Speak Polish? Usterka. Do you speak
Polish? Yes. Do you speak Polish? Dużo nie ma tej listy. Where are you from? Szukam tą. Szuka ta. Co szuka ta? Sztuka ta chyba. Dobra. Chodźcie na drugą bańkę. Teraz farbą brudzisz. Where are you from? Poland. Całe szczęście, że z Polski. Już fachowca szukałem na internecie. Do usterki. No, do usterki to bym się na pewno nadawał. Dobra, nie gadaj, dobrze jest. Przecież tu i tak będzie stolik, tego i tak nikt nie będzie widział. No ale twoja świadomość, że nie jest dokładnie. No ale to nie że nie będzie dokładnie. Ej, a tą taśmę już nie powinienem ściągnąć tam? Bo drugi raz nie maluję, raz starczy. Chyba. Jesteś pewny? Zawsze możesz za jakiś czas jeszcze raz pomalować. Nie ma czasu. Kiedy ja to mam zrobić? Jak jutro na imprezę. Panie, 3 godziny, ponad 4 godziny, a ty dopiero ściany pomalować. A ty jeszcze się za płytki wziąć. Jak ty sobie dasz radę z tym? No co? Zrobisz to szybko, a na końcu sprytnie. Kto tu lezie? Pies, nie? Chodzi, żeby już w tych pędzlach się nie bawić. Ej, zasłoniliście mi kamerę. Folio. Przyjdzie żona, to ci zrobi taki renament, że tym listwem będzie widać. Jeśli nie malujesz, to zrywaj taśmę. No to zrywam już. Zrobię to. No właśnie nie wiem, ale chyba już nie będę malował. Chyba raz starczy. Teraz to już nie wiem, czy starczy, czy nie starczy. No bo jak sufit jest dobrze, widać na suficie, to ściany też pewnie będą tak samo. Albo na sufit więcej farby nawaliłeś. Wkurza mnie ta folia. Spadaj. Chyba zaraz przykleję tutaj. Zaraz pokażę jak tutaj żyć. O. Całuj żabkę w łapkę. Ej, bo ja jeszcze mam taką płytkę, taką farbę do grzejników. Może farbą do grzejników to pomalować lepiej. Tą listwę. Dobrze jest.
Ale płytki będę musiał na pewno 2 razy pomalować, coś mi się wydaje. Możesz. A ty z żoną na jednej zmianie pracujesz, czy się mijacie, Albin? My nie pracujemy w ogóle w tej samej firmie. Pracowaliśmy wcześniej w tej samej firmie. Znaczy tu w Niemczech pracowaliśmy tylko raz, 3 miesiące ze sobą na samym początku. A później w Polsce pracowaliśmy ze sobą ponad 5 lat na tej samej, nie na tych samych zmianach, ale w tym samym zakładzie. Żona pracuje całkiem w inną robotę ma niż ja. Żona pracuje na 2 etaty, ja pracuję na 1. Ja sobie ułożył życie. Panie, żony do roboty na 2 te. No ale ona nie musi malować. Poprzestawia meble, jak znam życie, więc pomaluj ją dobrze. Czekajcie. Nie no, pomaluję ją tak. Żeby było, wiecie. Tak powinno być. Chodź tutaj. Powerbanku. Jakbyś tutaj był ciekawy, to muszę też tutaj w ogóle, nie wiem, czy to nie obciąć to nożykiem. To widać, że to ty, panie, kładłeś tapetę. Teraz zapraszam do mnie, omalujesz mi mieszkanie na biało. Zapłaczę. Nie, panie, chyba byś nie chciał, bo ja naprawdę nie znam się na tym. Nie no, to kurde, musisz ewidentnie nożykiem tu opitolić. Albo na razie zrób tak, o. Zrób tak, o. Ciup. Będzie Albin do wynajmu. Będzie ludzie na internecie szukać. A może to usterka? Już usterki nie ma chyba, nie? Była kiedyś usterka. Usterka fajna była. No taki właśnie... Taki fachowiec jak ja by mógł tam występować. Panie, klej tam. Za dużo się przejmujesz. Zrób po niemiecku, jak ci pisał. Krzychu. Andrzej, siemano. Chyba, że puszczają z playbacku. Aha, jest, chyba, że spuszczają z playbacku. Okej. Ale to był dobry pomysł. Tam gdzieś też było właśnie... Tylko, ale ciekawe, czy to nie jest trochę też ustawione, nie? Bo nie każdy może się zgadzać, chociaż tam twarze były zakryte. Nie każdy się może zgadzać na udostępnianie publiczne. Teraz nawet kobiety zaczynają same mieszkania remontować, a chłopy dzieci pilnują. Takie czasy. Tak. Tak właśnie teraz często jest. Ale powiem tak, to też z tego względu, że dziewczyny za bardzo chciały też robić to, co faceci. Tu na przykład w Niemczech, w Polsce tak jest jakby trochę mniej, ale tu kobiety pracują na budowach, tutaj kobiety pracują na ciężarówkach, tutaj kobiety pracują na wózkach widłowych, na suwnicach. Kurde, nie wiem, ta ściana mi nie pasuje jeszcze trochę. Cholera. Może za mało tu farby dałeś? No, ta ściana jest jakby... Chyba, że ona jeszcze wyschnie. Nie wiem. Dobra, nie przejmuj się tym. Na kopalni też pracują. O właśnie, dobrze równowagi chciały, to niech zapierdalają. Ja dlatego swojej żonie mówię, jak dzwoni, że zakupy wniesie, a ja mówię, chcieliście równouprawnienia? To wnoś sama. A moja żona zawsze mówi, ja nie chciałam. Moja żona jest tego zdania, że ona nie chciała.
Wiecie co? Ja pomaluję te ściany boczne jeszcze raz. Na kopalni to nie wiem. Z tego względu, że ta ściana mi nie pasuje. Ta ściana mi nie pasuje i no nie wygląda mi za dobrze. Ta, tamta. Widzę normalnie przebicie. Te tak, a może mi się wydaje. A co by się, bo sufit jest idealnie. Co by się stało, jakbym tylko te boczne ściany pomalował jeszcze raz? Świat by się zawalił? Bo sufit fajnie wyszedł. Ale te boczne ściany bym jeszcze raz zrobił. Nie pytaj się, tylko maluj. Tak, Albin, pomaluj tą boczną, bo będzie widać. Boczna będzie widać. Jednak sufit fajnie wyszedł, ale boczna... Chyba, że to wyschnie jeszcze, już nie wiem teraz. Dobra, posłuchaj się raz sam siebie. Możesz pomalować ściany, ale niech pierw wyschną. No właśnie, ona już jest sucha. Już mi się wydaje, że jest sucha. Poczekaj. Wydaje mi się, że już są suche te ściany, że już wsiąkło. Bo jak ściągnę teraz to... Chyba, że nie. Dobra, to mogę w sumie zostawić. Mogę to zostawić, odkleić i pomalować już płytki sobie. Farby masz od groma, więc malej. To maluj. No wygląda mi, że one są już suche. To maluj. Nie, pomaluję jeszcze raz. Wiecie, chichy, żarty żartami, ale te ściany boczne, one dosyć fajnie to wciągnęło wszystko. I wydaje mi się, że te boczne ściany będzie widać. A wiecie, nie chcę mieć z kobietą problemów. Po co mam ich później gadać? Jakieś derby małe. Tak powiem, że zobacz sobie, malowałem 2 razy. Dawaj. Pół kubeczka starczy chyba. Tak, tak zrób. Niestety musisz tak zrobić. Pochwal się. Co wygrałeś? Co wygrałaś, Daria? Daria, byłam na innym live i wygrałam. Wow. Jak tu się nie świeci, jak psuje, to możesz malować jeszcze raz. Aha, jak się nie świeci, jak psuje, to możesz malować jeszcze raz. No, moim zdaniem jeszcze raz. Mimo, że ta ściana fajnie wygląda, ale tamta. Nie, zrobię to jeszcze raz, słuchajcie, to 5 minut roboty, a będę miał z głowy. Dobra, maluję to jeszcze raz. To maluję tutaj. Tylko sobie zamknę. Pomaluję jeszcze raz. Coś z nią jest. Widać się może tutaj, kurde, ciekawe czemu. Gdzie twoja drabina? Tam. Kurde. Jesteście? Wygrała talon. Na co? Nie. Jeszcze raz muszę pomalować.
Sobie cię tak nie rzuca, masz w oczy bardzo. Tu? A tu się nie rzuca. Wnęki są ok. Czekajcie. Kurde. Żona wypita przyjdzie z imprezy, to nic nie zauważy. Jak będziesz mi wałek przyciskał, to grubiej pomalujesz. Na Ogóra i Balon. Wygrała Talon. Ogóra i Balon. Aha!